No, siema. Powiedzcie, czy jest wizja i czy jest dźwięk, bo nie ogarniam. Witam wszystkich, nie ogarniam. Dzień dobry, cześć Patryk. Cześć wszystkim. Wiedziałem, że to się nie uda tak od razu. Coś powciskałem. Witam pana Sebastiana. Coś powciskałem, coś ponaciskałem, coś popsułem, no ale to... U mnie to jest norma, słuchajcie. U mnie to jest norma, u mnie ten live nadal na telefonie nie działa, w ogóle nie wiem o co chodzi. Ale czy ja muszę wiedzieć o co chodzi? Czekam teraz na nalot klientów, bo oczywiście nikogo nie było od godziny, więc... Sam jesteś pocisk, elektroniku ty. Witam jeszcze raz wszystkich. Chyba się udało to odpalić. Co tam u was? Bo u mnie brudasek. Klejuszek, zobaczcie. Taką ma warstwę zabezpieczającą przed korozją. Nie wiem, czy to widzicie. Mogę wam nawet trochę ISO podgonić. O, nie w tę stronę. O, widzicie teraz? I on jest cały taki, zobaczcie. Panie Patryku, klikaj tam pan dalej przy tej kawie. Widzicie? Fajny, nie? Czyścioszek. No cóż mogę powiedzieć? Cóż mogę powiedzieć? Przyszedł na usterkę, że bzyczy, no. Antykorozja, Paweł, dokładnie, antykorozja. Żeby ten plastik ABS nie zardzewiał. Tylko ja już się do wszystkiego kleję. No właśnie, bo ja się nagadałem, Hiszpan, cześć, do ciebie tylko wizji nie było. Hiszpan to jest kumpel mój, taki internetowy ze streamów Sony PlayStation, które polecam zresztą wam, jeśli lubicie gry. Hiszpan jest maniakiem Diablo, ja zresztą też, tylko ja nie mam tyle czasu. I który level w ogóle, Hiszpan? Pochwal się. Diablo 4. A odpalimy w międzyczasie ten ekspres, jak już was tu mam. Tak jak mówiłem, on podobno bzyczy. Podobno. Odpalmy go, niech tu się coś dzieje. I już ktoś podjechał, słuchajcie. Będę robił takie zaraz wracam, niestety, no to jest testowo. Bo nie mogę też tutaj dawać dźwięków, także za chwileczkę do was wracam. Sorry, ale klient z kasą. Jestem, słuchajcie. No niestety. Tak jak powiedziałem. Jak przez godzinę, naprawdę. Nikt nie zadzwonił, nikt nie przyszedł. Teraz jak znam życie, to będzie non stop, tak. Co tam pisaliście, jak ja klienta obsługiwałem? 94 Hiszpan, no grubo. Ja 42 Diablo. Skąd ta 19 po prawej? Jakie 19 po prawej? O co ci chodzi, wielki elektroniku Szymonie? Dobra, ekspres się odpalił. Podobno bzyczy. Jest tu jakaś kawa? Nawet jest. I tu czubato. Zróbmy coś. Aha. Słychać?
Ja zrozumiałem, jak klient mi zeznania składał, że ten ekspres bzyczy w sensie, że któryś z tych gamoni bzyczy. Ale to może i dobrze. Bo to wygląda na to, że bzyczy, czyli terkocze, czyli jest młynek zacięty. No to co? To fajnie, będzie prosta naprawa na live testowy. A o tipli mu chodzi. Ja ci przypomnę, wielki elektronik, kto te 19 zł tu wpłacił. I jaki był komentarz i co miałem pokazać. Mogę ci przypomnieć, u mnie nie ma poprawności politycznej na live'ach, tak jak u ciebie. Nie będzie. Tu będziemy mówić szczerze i prosto w oczy, proszę pana. Także bój się. Bój się. A, Szymon, to taka prywata trochę, wielki elektronik, ładnie świecą LEDy. Niech wam wielki elektronik wyjaśni, o co chodzi z tymi LEDami, bo ja nie będę kablował. Terkota, dokładnie Mario, terkota. Bo to... No ludzie czasami źle opisują te usterki, no ale... Bardzo znana przypadłość. Bardzo łatwo się ją naprawia. Witam, panie Tomaszu. Pawle, nie naprawiam sagę, bo długo nie miałem dostępu do części. A teraz mam tyle tych takich, nazwijmy to, popularnych, że już nie chcę się tego uczyć. Natomiast sagę chyba uchodzi za całkiem dobre ekspresy, natomiast wiem, że dużo serwisów ich nie robi. To musisz też pod tym kątem brać. No zgadza się, Szymon. Wielki elektronik, zgadza się. No stoi tam. Vision, cześć w ogóle, stoi. A widzę, że brać z czatu strony PlayStation Polska mnie nie zawiodła. Miło mi was widzieć, cieszę się, że jesteście. A to ja mam tak zawsze, Szymon, z tym opóźnieniem. Że jak sobie na przykład ciebie to rzadziej oglądam na dwóch urządzeniach, ale jak oglądam sobie PlayStation Polska na telefonie, na przykład włączę i na telewizorze i na komputerze, to każde działa zupełnie inaczej. Dzięki, Allegro. Nie wiem jeszcze, jak to działa, ale dzięki. Dla mnie to ty jesteś wielki elektronik. I tak zostanie. Mogę jeszcze ewentualnie szpoks. Bo wiem, że lubisz. Łukasz, tak, to prawda, ale nie wnikałem. Wiem, że to prawda, bo mi to parę osób potwierdziło, które się zna na wodzie. Tu pytanie jest o twardość wody, że jest za miękka. Z tego co pamiętam, w ekspresach Niwona nawet w instrukcji jest, żeby nie stosować wody z... Boże, wyleciało mi z głowy. Z odwróconej osmozy. Nie pamiętam, nie wiem, z czego to wynika, ale muszę zbadać ten temat. Generalnie za miękka woda do ekspresów nie jest za dobra. Także coś jest na rzeczy i to jest potwierdzone info. Mam taką firmę, która dostarcza filtry, muszę ich zapytać. Muszę ich zapytać, bo ja w tych filtracjach kiedyś siedziałem trochę bardziej. Teraz siedzę trochę mniej. No ale to jest... Właściwie muszę się zorientować. Dzięki, Sebastian. No, miał być w niedzielę, ale stwierdziłem, że może właśnie taki na żywioł pokażę czym jest problem, bo no jak widzieliście, przez pierwsze 5 minut nie było wizji, coś nie kliknąłem. Teraz widzę, że się wszystko ładnie świeci. Nawet spójrzmy tutaj w ustawienia transmisji, słuchajcie. Aha, o co tu chodzi? 5 zł zarobiłem, dzięki Allegro, dzięki. Wydam zacnie. Doskonałe połączenie, transmisja trwa od 10 minut, 20 polubień. Ja to w ogóle nie wiem, o co tu chodzi, słuchajcie. Gdzie ta transmisja jest? Tu jest transmisja. Co tu w ogóle? Boję się tu coś klikać, słuchajcie, bo coś poprzestawiam. Na razie nie będę nic klikał. Też mnie to zdziwiło, Łukaszek, pierwszy raz o tym usłyszałem. Ale coś jest na rzeczy. Wiem na przykład, taka bardzo miękka woda, jeżeli gdzieś traficie na taką pod prysznicem czy coś, ona jest charakterystyczna, bo ona jest śliska, tak jakbyście mieli, nie wiem, płyn do naczyń dodany. I w ogóle się nie pienią detergenty typu szampony w takiej bardzo miękkiej wodzie. Ale czemu to ma... W sumie nie mam pomysłu, czemu to ma wpływać.
Ile czasu Hiszpan? Nie wiem. Nie wiem. Jakby, jak się komuś znudzi, ja to robię przede wszystkim, no dla was, żeby był fan, mam nadzieję, że będzie. A dla ciebie, żeby się z tym trochę obyć, bo to się tak wydaje. O, dziękuję, Szymon. Podatek będę musiał zapłacić przez ciebie. Dzięki naprawdę. Live numer 1 zawsze przechodzi do historii i właśnie nie zdążyłem. Taki problem. Już cię rozumiem teraz, Spox. Już cię teraz rozumiem. Nie zdążyłem przeczytać. Wszystko już teraz rozumiem. No teraz już wiem po tych 5 minutach, że tak mam. Na czym się tu skupić? No. Jak to zobaczy Szymon z kanału PlayStation Polska, to chłopie szapoba. Czytanie czatu, granie w gry i ogarnianie tego bałaganu. No ale dobra. Jagaduła? Vision, skąd wnosisz, że Jagaduła? Nie, ja jestem małomówny i cichy. Co ty? Oh, hello, life is fun. Greetings from Pruszków. Greetings. Nie wiem, czy znacie, Life is Fun to jest mój widz z Kanady, fan Jury. I'm talking about your Life is Fun, that you are my viewer from Canada. Greetings. Tak, po angielsku też trochę umiem mówić, ale tylko trochę. Mario, niekoniecznie jeśli chodzi o te filtry, bo no, filtry ci tak nie odfiltrują w 100% wody. Jak masz taką wodę, ja to kiedyś sprawdzałem, jak jest powiedzmy tam przeciętna woda w Polsce, ma twardość tą węglanową chyba 20 dH, to po takim filtrze dzbankowym, czy takim, który jest w ekspresie, ona spada tam do między 5 i 7, więc to nie jest jeszcze aż tak bardzo miękko. A właśnie, a da się to tipli sprawdzić, panie elektronik? Jak coś popsuje, będzie na ciebie. Jak dotrzeć do tipa? Ja to sprawdzę, daj mi chwilę. Spox specjalnie dla ciebie. Live numer 1 zawsze przychodzi do historii. Czekamy na fajerwerki. Specjalnie to napisałeś takim szyfrem. Ej, stary chłop z Kielc. Nie, no, tak naprawdę Spox to nie zdążyłem przeczytać, ale tak, Cox tak, dziewczyny tak, takie będą to pato streamy, dokładnie. Potem wpadniemy do ciebie z całą ferajną, tam do Kielc i zrobimy streama. Konkra, witam cię, Konkra, co masz na myśli głośno chodzi, bo głośno chodzi jest bardzo subiektywne, słuchaj. Już przeczytałem, ale na głos nie przeczytam, pato streamerze, wielki elektroniku. No, dobra, słuchajcie. To terkotanie, które słyszeliście, ja też trochę bym chciał ekspres naprawić. Jezu, cały jestem wypojony. To terkotanie, tak się to otwiera, słuchajcie. Bo to już widziałem komentarze, że te plastiki, szczeloją plastiki, panie. A chcesz, Szymon, żebym sprawdził, jakie jest opóźnienie? No to mówię 10 i napiszcie 10. Pewnie jest z pół minuty opóźnienia. Pamiętajcie, że ja mam tu 15-16 sekund. Ja mam tutaj 5G tak zwane. Nie ma tu u mnie w lokalu żadnego sensownego internetu, tylko 5G było najlepszym rozwiązaniem. No i tak działa, ale jak widać to działa. Zabawa, prawda? Wymyśliliśmy zabawę. Zabawa to jest, że nie wiem, gdzie mam końcówkę do wkrętarki.
teraz jeszcze trzeba tu odkurzyć. A żeby tu odkurzyć, to trzeba to odkręcić. A żeby to odkręcić, to trzeba mieć śrubokręt. I to nie taki. Krzyżaczek. No właśnie te opóźnienia są dziwaczne, powiem wam. Te różnice w opóźnieniach są dziwaczne. Najszybciej jest chyba na telefonach. Tak mi się wydaje. Na telewizorze to bywa różnie. Na komputerze rzadko te streamy oglądam, ale... Dziękuję, Łukasz. Dziękuję. Dzięki za materiały, oglądałem dzięki temu swojego Philipsa. No po to jest, słuchajcie. No wiedzę macie za darmo. Jak ktoś chce się odwdzięczyć, kropla w morzu potrzeb jeszcze jest. Sami zobaczycie nawet na jutrzejszym filmie i na sobotnim też przez moment, że ten Lumix gubi tą ostrość. No, nie od razu Rzym zbudowano, ale powiem wam, zajawka jest fajna. No prawda, Spox? Fajnie jest po drugiej stronie, nie? Tylko prowadzący fajniejszy, nie? Niż w Kielcach. No i przypominam, ładne LEDy, Szymon? Opowiedzieć wam historię, o co chodzi z LEDami. Mogę opowiedzieć, Spox, historię o LEDach? Czy jest zakaz? Czy nie wolno takich rzeczy opowiadać? Cześć Adam, no jaka wymówka? Przecież ja pracuję. A co wy tam robicie? To ja nie wiem. Boże, Jokuk, męczę się z granaromą. Nie dotarło do mnie przez moment, co to jest. Saeko, granaroma. To jest wynalazek. Dobrze pamiętam? Grand Aroma. Poczekaj, spojrzę sobie. Bo to jest straszny wynalazek, ten Gran Aroma. Gran Aroma. A nie. Nie, to pomyliłem maszyny. Pomyliłem maszyny. Już czytam, co ty tam napisałeś dalej. Tylko sobie czat znajdę. Zaczynam rozumieć, Spox, dlaczego masz 2 monitory. Męczę się z granaromą, wyrywkowo nie płuczę przy wyłączaniu, ewentualnie nie dolewa kawy. Zacząć od wymiany o-ringów na paluchu? Tak. Zacznij od wymiany o-ringów na paluchu, rozbierz sobie głowicę zaparzacza, wyczyść sitko w zaparzaczu, bo to mogą być takie problemy. I potem ewentualnie, jak nie pomoże, szukaj dalej. Eletta Explore. Eletta Explore jeszcze chyba nie robiłem, nie kojarzę. Nie chcę się wypowiadać. Pamiętajcie, że do mnie ekspresy trafiają po gwarancji. A teraz dużo ludzi bierze te gwarancje rozszerzone. I powiem wam szczerze, tak jak byłem zawsze wrogiem tych gwarancji rozszerzonych, tak uważam, że teraz przy ekspresach chyba warto je brać, bo teraz to są maszyny na 2-3 lata. Naprawdę, na 2-3 lata. Dzięki za dzielenie się wiedzą. Ja również dziękuję, Perek. Siema, Piotrek. Siema, bracie z dawnych lat. Hiszpan, najlepsze, że oglądam kanał, choć nie mam ekspresu i nawet nie piję kawy. Prowadzący dobry? Czy się nudzisz? Nie no, nie nudzisz się, w Diablo grasz. Także tak, tu mamy Eletta Explore, nie wypowiem się, nie wiem, nie kojarzę, żebym ją robił. Z jakiej strony zamawiam podzespoły do ekspresów? www.nord, tak jak północ po angielsku.pl. To nie jest żadna tajemnica. Ja mam z nimi umowę jako firma serwisowa, więc mam tam zupełnie inny dostęp. Natomiast to jest ta sama firma. To jest ta sama firma. Często w komentarzach pytacie, też wam to piszę. Co? Zgubiłem wątek? Może ja sobie powiększę to okno, że trochę więcej widział. Wielki elektronik. Mów. A, słuchajcie, to tak a propos, bo zapytałem i nie odpowiedziałem. To jest komputer od Szymona kupiony, od Spoxa z Kielc, tak? To żadna tajemnica, miał na sprzedaż, a ja szukałem czegoś takiego. Zainwestowane, jak widzicie, w LEDy. Wyostrzysz? No coś tam widzicie. Przy okazji reklama kawy. Zainwestowane w LEDy i Szymon ma teraz
Nowy komputer. Też ma kupę kasy zainwestowaną w LEDy, tylko ma go pod biurkiem o tak... No... Tu. Schowany. No i cały czas się naśmiewamy, że ma piękne LEDy, tylko że ich nie widać. Taki dowcip sytuacyjny. O, słuchajcie, jedzie klient z kapustą. Zrobimy za chwilę małą przerwę. No, te live'y takie już docelowe, nie ten taki dzisiaj roboczy, testowy, będą po moich godzinach pracy, także zaraz wracam. Poczekajcie sekundę. Obecny. A, tego miałem nie pokazywać. Przecież u nas wszystkie usługi za darmo. Dobra. Na czym my to stanęliśmy? Na tym, że się znowu okienka poprzełączały. Przepraszam was za ten chaos taki, ale... Damy radę. Damy radę. Co tam piszecie? Jakiej strony podzespoły, to już wam mówiłem. Hiszpan, że ogląda, to wiemy. Czy ja nadaję, to też jest ważne. Chyba tak. Ja nie brałem do Simensa, jak już jak się zwali, zawiozę do ciebie. No, przyjedź, Spox, przyjedź. Łukasz, kupiłem ekspres, żeby go naprawić. I słusznie. Siema Karol. Jakub, dzięki, zamawiam o-ringi. No, Philips, tak? Jakub, Philips, Saeco, to... Ale to już nie tylko oni. Większość teraz producentów spadła jakoś tych ekspresów. Chwaliłem Niwony. Jeszcze poczekajcie, tylko tutaj przywichuruję, bo muszę tą kawę odkurzyć. Chwila hałasu. Dobra. Bo byśmy też ten ekspres może naprawili. Siemano Paweł. Dzięki Adam, polecam kawę od doktora, lepszej nie piłem. No jest dobra, jest, słuchajcie, ta kawa, którą tu widzicie, ona jest naprawdę dobra, to wiadomo, że no, jakby była zła, to bym nie mówił, że jest zła, ale jest dobra, ja ją tylko piję i ma kopa. Pił Elektronik, parę osób kupiło z grupy na Facebooku, do której was zapraszam oczywiście. Kawa w pytę dobra, mega fajne połączenie, no kurna, w pytę dobra, zgadzam się.
Za 30 zł to mogę ci przepakować, Szymon, tą co przed chwilą tutaj wessałem do odkurzacza. Tam już jest ze 20 kg, także tylko powiedz. Ja ci zapakuję, nie ma problemu, chłopie. Maciej, ona jest i do tego dobra. Ona jest i do mlecznych dobra i jako espresso jest dobra, bo ona nie jest ani kwaśna, nie jest też, Jezu, bardzo gorzka. Próbuję zdjąć wylewkę. Z całej siły. Za jakie grzechy? Patrzcie na tą końcówkę. Spróbuję wam ją tu przybliżyć. Te o-ringi są jasnozielone. Pokażę wam, jak wygląda nowy. Żeby nie było. Prawda, że podobne? Prawie takie same. No, nie dbają ludzie o ekspresy, słuchajcie. Nie dbają i to jest norma. Czekajcie, muszę się wytrzeć, bo się cały ulałem. Jestem. Prima, Szymon, prima. Najlepsza kawa to prima. Dla widzów moich 90 zł. Normalna cena kilograma to jest 100 zł. Macie w opisie, odzywajcie się mailem, załatwiamy to albo normalnie przelewem, albo ja wystawiam to na OLX-ie. Cześć Ania. Cześć Ania. Dobra, słuchajcie, róbmy ten ekspres. Róbmy ten ekspres, bo fajnie się czatuje. Znaczy, wy czatujecie, ja do was gadam. Ale tu robota jest ważna. Krups. No, rozbiórka Krupsa Nowik to jest... Ja nie robię Krupsów, ale to ktoś bardzo dobrze napisał. Czemu serwis... Oto też Szymon się może wypowiedzieć, Spox, wielki elektronik. Czemu... Wczoraj miałem taki telefon. Dzień dobry, ja mam Krupsa. Mówię, nie naprawiam Krupsa. Co to za serwis? Trzask słuchawką. Słuchajcie, ktoś tak mi w komentarzach napisał i na TikToku widziałem takie komentarze, że podczas naprawy jednego Krupsa naprawicie 3 inne ekspresy, a umówmy się, serwis to jest biznes. I jeszcze nawet jak naprawicie tego Krupsa, tracąc na niego czas, to on do was zaraz wróci. On jest jak bumerang. Więc są serwisy, które robią Krupsa. Ja im życzę powodzenia. Niech robią. Ja nie robię. I nie będę. Wyciągamy. Musimy się dostać do młynka, bo taki jest sens tego live'a dzisiaj. Ten tylko o jednym. Ściągamy mu całą czapę, ja to już pokazywałem, bo ściągając mu całą czapę nie muszę rozpinać tutaj zapinek, to co się tak giba, bo one często pękają. A w dynamice da się zdjąć całą czapę, tylko trzeba pamiętać, słuchajcie, to już się cały kleje, trzeba pamiętać o tym gościu. To jest wcisk, przytrzymać sobie obok, wypinamy, wyplatamy stąd, gada. Spokojnie Alicja, spokojnie, my już tu kończymy z tą naprawą tak naprawdę, tu jest prosta usterka. Też muszę się tego nauczyć, słuchajcie, że jest czas na robotę, a jest czas na czytanie waszych wypowiedzi. Tu nie zobaczycie, ale tu jest podłączone. O, uziemienie. To na bok. Jestem. No i co? Zaglądamy do młynka. Zaglądamy do młynka, połóżmy go na boku, żebyście to widzieli. Odkręcamy gada. Ja już czułem nawet, że coś w nim siedzi. O matko. O matko. Czekajcie, jedziemy do góry. W 2 filmach chyba ten młynek naprawiałem. Chciałem wam pokazać. Nie mogłem znaleźć nic tam jakiegoś
poważnego, no ale to patrzcie. Na środek. Ja się boję dowiedzieć, co to jest. Chyba pół brazylijskiego kawowca. A nie, słuchajcie. Co to jest? Jakiś plastik. Wyostrzysz, chłopie? Na mojej ręku? Na mojej ręce? Nie wiem, co to jest. Jakiś kawałek plastiku? Ząb? No grubo tam jest w środku. Grubo tam jest w środku, jak widzicie. Znajdowałem jednogroszówki. W niby pitej tylko lawację. Nie wiem, jak się to wymawia, odmienia. No tu też muszę wjechać wichurą, więc chwila. To zostawimy do pokazania klientowi. To trzeba trochę wyczyścić. Pozdrawiam, Les Convoy, pozdrawiam. Robisz jeszcze, Szymon? Spoks, te Frankensteiny cały czas? Trzepiesz? Zaschlaczek do środka. No i mamy temat młynka ogarnięty, słuchajcie. Na 99%. Nie, Mario, to nie kokon. W młynku to by się kokon, to by się zmielił, byś wypił. Kurna. Szymon, tobie to czegoś chyba brakuje. Bo ty tylko o jednym. No i co, słuchajcie, zakładamy czapę z powrotem. Jeszcze tutaj przyjrzyjmy się. Kurna, no. Z jednej strony to ci, Szymon, zazdroszczę tej pracy bez tej brudnej kawy, bez tego syfu, ale z drugiej strony ja bym tych kulek nie poukładał tak jak ty. Marconi, on mi nie jedzie, my mamy taki tryb rozmawiania po prostu. Kto się czubi, ten się lubi. Reklamacje Frankensteinów? No, reklamacje, nie lubimy reklamacji. Słuchajcie, przyjrzyjmy się Expressowi, czy tu się coś dzieje. Przestań mi tu tą ostrością falować, gościu. Najważniejsza rzecz, bardzo częsta w DeLonghi dynamikach przypadłość, czy tutaj... A, jeszcze ciepłe. Czy tutaj nie przepuszcza? Nie przepuszcza, ale i tak wymienimy tutaj o-ring. Pytanie, czy klient chce przeglądu, bo mam zapisane, żeby pozbyć się tego terkotania i przegląd ze znakiem zapytania, więc będziemy wysyłać wycenę. Tu generalnie wszystko wygląda dobrze. Tu jest sucho, tu śladów wycieków nie ma, tu pająki tylko mieszkają. No mycie tej obudowy to będzie dużo roboty. Pompa. No słuchajcie, wężyki właśnie. Bo cały czas się zastanawiamy, ja tą wodę wyjąłem, ja wyjmę jeden ten wężyk, w ogóle wyjmę przepływomierz, słuchajcie. I wam to pokażę, bo ja też nie mam pomysłu. Generalnie jest jakiś plan, jest jakiś pomysł, że te czernienie tych wężyków to jest od filtrów węglowych. Tylko mi się wydaje, że te filtry takie od ekspresów nie mają tam wkładów węglowych. Mogę się mylić, nigdy się tą filtracją ekspresów nie zastanawiałem, ale spójrzcie, jeszcze przybliżę. Złap mi na tym wężyku ostrość, proszę cię. Widzicie, on jest ciemny, bo po tym chyba lepiej będzie widać. Ten wężyk generalnie, jak jest nowy, to on wygląda tak, żebyście mieli ogląd. No to jest grubszy, nie? Ale on, jak jest czysty, to jest tego koloru, takiego mlecznego, przezroczystego. Ten ekspres ile może mieć lat? No spójrzmy na pompę. 2019 rok, widzicie? 14 stycznia 2019, czyli 3 lata i te wężyki już są czarne. A co będzie za następne 2 lata? Ja się pająków, Szymon, nie boję. Mysz nawet znalazłem w ekspresie. Wtedy się przestraszyłem. Ale łowcą pająków to już ty, Spoks, zostaniesz do końca świata i 1 dzień dłużej. Te wężyki wszystkie trzeba wyczyścić, ale do tego wrócimy, bo chcę odpalić ten ekspres. Sprawdzić, czy młynek zadziała. I czy ekspres w ogóle robi kawę, no bo bez działającego młynka to nie byliśmy w stanie tego sprawdzić w ogóle. To tak jak cię mogę na razie składamy.
Tak, tylko te wężyki są od wewnątrz są brudne. Od zewnątrz to jest nie problem, bo od zewnątrz, słuchajcie, bo to też ważne. Dużo ludzi o tym mówi. Widzicie? Tu jest pył. O, mogę sobie go mazać tutaj, widzicie? Rozmazuje się. To jest silnik szczotkowy. Praca silnika szczotkowego stałoprądowego polega na tym, że te szczotki trą o wirnik, o stojan, no już mnie aż tak nie pytajcie, uczyłem się o tym w szkole, ale to było dawno, bardzo dawno i nieprawda. Więc to pyli. I to samo jest z młynkiem. Tu też jest silnik, który pyli, więc od zewnątrz, że tu jest brud na pompie, na przepływomierzu, taki czarny pył, to jest norma. Natomiast to wszystko, co tu widzicie, tą czerń w tych wężykach, ona jest w środku. Moja teoria jest taka, że to jakieś są grzyby, pleśnie, osad z wody, no tak jakbyście zostawili na parapecie, nie wiem, w słoiku wody, to tam też się wytrąci, jakieś życie zacznie rodzić. Ktoś tam rzucił na grupie naszej na Facebooku, że to może być osad z filtrów węglowych. Nie wiem, ale to potrafi zapychać na przykład przepływomierz. Dziurka w przepływomierzu to jest jak czubek szpilki. Przez taką wejściowy ten otwór, woda płynie przez taki mały otwór, żeby ten wirnik napędzić w przepływomierzu. 57 osób. Dobra, Szymon, dobra, przypomnę się, no, nauka trwa. Składamy. Zgubił obudowę. Znalazł obudowę. Odwracamy temat. Czyli może tak. To się pije z kawą. Nie pijesz tego z kawą, bo to wszystko jest przed grzałką. Dlatego ja często mówię, doradzam klientom, wam, że używajcie ciepłego odkamieniacza. Pompa nie ucierpi, bo ona się tak szybko nie zagrzeje. Natomiast ten ciepły odkamieniacz, no jeszcze to powiem na live. Tu jest bliżej. Tu jest wyjście zbiornika wody, czyli zimnej wody. Wlewamy zimny odkamieniacz, tak jak jest w instrukcji. Ten zimny odkamieniacz płynie tu, wpływa do przepływomierza, wypływa z przepływomierza, idzie tędy do pompy, to cały czas jest zimne, przechodzi przez pompę, idzie dalej do membrany. Membrana, czyli taki element, który ma te stuki ciśnienia pompy wygładzić trochę, do pierwszego elektrozaworu i tu nam się rozjeżdża na grzałki dopiero. Odkamieniacz zimny praktycznie nie działa. To jest tak, jak ja próbowałem sobie kiedyś, ktoś mi poradził osad z kamienia w WC-cie ściągnąć odkamieniaczem. Zimnym nie ściągniecie, a jak nalejecie wrzątku do muszli, to możecie się pożegnać z muszlą, bo pęknie. Także tu dopiero zaczyna działać odkamieniacz, więc wszystkie te wężyki przed grzałkami praktycznie się nie odkamieniają i używanie w zbiorniku takiego mocno ciepłego, nieparzącego odkamieniacza powoduje to, że to życie tu, taka jest moja teoria, że to jest życie, że to życie tutaj się tak łatwo nie rodzi. Ja tak robię w swojej jurze prywatnej i nie mam takich ciemnych wężyków, a słuchajcie, ona ma już x lat, więc... Za chwilę wam tutaj, O, coś tu żyje. Co to? Halo? Obcy w grzałce? Był taki film? Co to tu zamieszkało? No wyostrz, proszę cię, błagam. Halo? Czasem to nie kumam tego Lumixa, naprawdę. Coś tu, jakiś kokon. O, widzicie? Teraz widać gościa. No jakiś tam. Predator czy inny. Kwasek cytrynowy zgadza się, MB, ale kwasek cytrynowy nie ściągnie ci tak kamienia jak odkamieniacz. Wszedłem w taką dyskusję, bo ocet od kamienia jak najbardziej, tylko odkamieniacz od octu różni się tym, że ocet powoduje też korozję, a do odkamieniacza takiego przeznaczonego do odkamieniania urządzeń dodawany jest przeciwutleniacz. I to jest ta podstawowa różnica, słuchajcie. To jest ta podstawowa różnica. Poza tym zapach octu to nie prusak. Zapach octu zostanie wam w teflonowych wężykach. To są wężyki z teflonu. Musicie o tym pamiętać. Elektrozawory, korozję powoduje wrzery w grzałkach, ocet niszczy uszczelki. No są same minusy. No octem to można sobie babciny czajnik na fajerki odkamienić. Ewentualnie, no czajniki można odkamieniać, ale nie coś już tak zaawansowanego, nazwijmy to, jak ekspres do kawy. Dobra, złóżmy to w całość, jak się uda. Jako tako.
Tu weszło, tu nie weszło. Tu są takie haczyki, które muszą wskoczyć. Dobra, mniejsza. Niech to na razie sobie tak lata. Kluczem jest dla nas. No nie, słuchajcie, wstanę, złożę to. Trzymaj się, Hiszpan. Pozdrawiam. Mycie octem mebli, Szymon, to okej. To jest nawet dobre, jak masz problem z molami spożywczymi. Ja o robactwie wiem dużo, słuchajcie. To jest nawet dobry plan. W takim delikatnym roztworze octu to robić, ale no nie grzałki, słuchajcie, nie grzałki. Potnij taśmę na wizji. Dobra. Ej, to kurna, najgorsze jest to, że ten ekspres się do mnie przykleja. Jak to tu szło? Te dwa haczyki muszą tu wejść, no przecież. Tu ułożone. Jeszcze nie weszły. O! Jak człowiek jednak wstanie, to pasuje. Ja na stojąco jestem nauczony pracować, więc tu nam się wszystko zeszło. Tasiemka, zaplatamy ją tu ładnie. Ona ma tu wejść. Kamix 10%, ja bym uważał z tymi 10%. Trochę bym słabszy ten roztwór robił. Kamix to jest naprawdę, słuchajcie, kawał dobrego odkamieniacza, tylko trzeba uważać. Musicie pamiętać, że jak dodacie kamiksu do wody, to zdecydowanie obniża to jej temperaturę wrzenia. I jak grzałki są zaprojektowane tak, żeby no, tą wodę podgrzewać czystą, więc jak ta woda za bardzo zacznie wrzeć gdzieś w tych no tu są zamknięte obwody między grzałką a elektrozaworami. Jak to zawrze za bardzo, zbuduje się zbyt wysokie ciśnienie, nie potrafi rozerwać uszczelki. Także trzeba uważać. Krzysztof, trochę mniejszy. Tak z 6-7% max. Ja to robię na oko już teraz, ale lepiej zrobić trochę za słaby odkamieniacz niż za mocny. To jest taka zasada. Dobra, słuchajcie. Jak znajdę resztę części od tego ekspresu, to go odpalimy. To mi jest niepotrzebne. To mi jest niepotrzebne. No masakrycznie się klei ten ekspres. No właśnie, inhibitory korozji. Inhibitor, czyli powstrzymywacz, tak to nazwijmy. Kabelek. I teraz zobaczymy, jak to ty, Szymon, mówiłeś, co ten z Bożej łaski serwisant potrafi. No to sprawdźmy. Chodź tu wkrętarka, nie psuj tutaj. Kurczę, nikt nie dzwoni. Ktoś SMS-a napisał, czekajcie, zobaczę. Pomogę uzyskać kredyt 250 000 bez zabezpieczeń. Super. A trzeba oddawać? No co? Działa? No i teraz jest czas, mogę poczytać co piszecie i możemy pogadać. Roboka. Roboka. Dzieliście Roboka. No już się człowiek coś nauczy. Inhibicja, spowalnianie, kataliza, przyspieszanie. Dajcie łapki w górę, właśnie. Szymon tak zawsze ładnie płacze o te łapki w górę, to ja też popłaczę. Dajcie. Ej, please. Niech no ja tu coś. O. Nawet dwie. Dobra, kawa. Panie, kawa. Panie, kawa. Mleka nie sprawdzimy, bo klient postanowił nie dawać z banka na mleko. Lecimy na maksa. A, widzisz, Krzysztof. No ale to dobrze kombinowałem. Inhibitor, czyli powstrzymywacz. Spowalniacz, powstrzymywacz. Co to za piku tu się samo odbyło? Proszę mi tu mocną kawę zrobić. Jakąś znajdziemy szklankę. Czystych szklanek to u mnie nie ma. No, Artur.
Ej, no on sam pika. A, no to sam pika. No kurna, przecież... O ludzie, czekajcie, bo on jest tak brudny, że on sam dotyk wykrywa. Musimy tu chwilę poczekać, aż zajdzie chemia na ekranie. Możecie w tym czasie powciskać łapki. Dzięki. Kwas amidosulfonowy, kwas organiczny nieszkodliwy, inhibitor korozji. Była taka dyskusja też gdzieś pod starszym filmem, że Philips nie zaleca odkamieniaczy zawierających ten kwas amidosulfonowy. Słuchajcie, bo on nie jest dobry do aluminium, tylko że w grzałce, jakbym znalazł grzałkę jakąś, czekajcie. Ona to jest od chyba Saeco. Nie. Od DeLonghi. Ona jest rzeczywiście z aluminium, ale te rurki, które tam wchodzą w element grzejny, te dwie, to nawet widać, że się różnią. Ta rurka i ta, one idą tam w ślimaka w środku, one są z nierdzewki, więc aluminium tu jest takim elementem, który ma trzymać ciepło. Natomiast no, nierdzewka nie reaguje na ten kwas, z tego co ja wiem. Marconi. Mamy w firmie kolejnego Krupsa. W domu mam DeLonghi, przyznam szczerze, ta sama kawa z Krupsa smakuje mi lepiej. Why? Już ci mówię why. W Krupsie masz dużo większy nacisk na kawę, ponieważ Krups jest napędzany hydraulicznie, tak jak te starszej daty, czyli takie dziadki jak ja, pamiętają te Citroeny z pompowanym zawieszeniem z tyłu. Krups pompuje pompą ciśnienie do zgniatania tłoka i to jest fajne, tylko no, z tą awaryjnością Krupsa jest słabo, słuchajcie. Jest to preparat na bazie m.in. kwasu aminosowego, a w instrukcji Pseudomonego Ekspresu DeLonghi wyraźnie napisano, aby takich preparatów nie używać. MB... Okej, no można się tego trzymać. Ja używam odkamieniaczy na bazie tego kwasu od lat 13 przy gastronomicznych ekspresach. Ich używałem bardzo długo. Używam ich przy automatach, używam ich w swoich prywatnych. Moja rodzina ich używa, moi kuzyni, moi znajomi. Jeszcze nic nikomu się nie wydarzyło. Także ja zawsze też dzielę na pół to, co piszą producenci w instrukcjach. Oczywiście oni tam nie kłamią, nie sugeruję, natomiast producent wam też gwarantuje, że ekspres będzie 2 lata działał, a na przykładzie Philips Latte Go czy Krupsa właściciele niech odpowiedzą sobie sami. Eryk, tak, właśnie. Może nie dali pojemnika na mleko, ale już widzicie, umyjemy i będzie widać kolor. Aż ostrość zgubiło. Halo, kolego. No. To w ogóle nie schodzi, no ale widzicie, jak to się mazia. Fajny. Wypadałoby go spsikać i na godzinę zostawić. No ale dobra, jest nadzieja. A nadzieja umiera ostatnia, że przestaną same przyciski działać. Co tam piszecie jeszcze? Pytanko odnośnie pompy Ulka EP5GW. Co może być przyczyną głośnej pracy? Ekspres Pico Baristo. Czy wymiana uszczelki i kulki pomoże? Zauważyłem, że mojej mamy ekspres ciszej zaparza kawę. Sama pompa, nie naprawiałbym pompy. Ta pompa kosztuje, nie wiem, tam poniżej 100 zł, lepiej ją wymienić. Natomiast przyczyną głośnej pracy pompy może być na przykład to, że ona łapie powietrze. Gdzieś łapie powietrze, na przykład na gnieździe, o jakim ty piszesz ekspresie, Pico Baristo. I pompy wibracyjne mają to, że jak złapią powietrze, to one się stają strasznie głośne. Jak z kolei mają duży opór już na wyjściu, to cichną. Tak to działa, więc tu bym szukał problemu. Ewentualnie tą pompę wymienił, bo no nie jest to duży koszt. To też prawda, Krzysztof, wyczyścić rurki przed pompą, tak. Kiedyś w akcie rozpaczy odkamieniłem DeLonghi, nie naprawiło się, ale też nie popsuło się bardziej. No, od jednego razu się nie popsuje, słuchaj, ale nie wolno tego przyjmować w regule. A nie czułeś zimnych nóżek potem z ekspresu cały czas? Każdy producent poleca swoje odkamieniacze. Słuchajcie, 5 kilo proszku Camix kosztuje 200 coś złotych. Policzcie sobie nawet 10% roztwór, ile wam tego wyjdzie i policzcie sobie koszty. A teraz popatrzcie, że taki byle odkamieniacz producencki, nie chcę mówić, bo ja nie pamiętam, poprawcie mnie, z 80, 90, 100 zł na 2-3 razy?
O jakości tych odkamieniaczy to już jest inna dyskusja. Planuję zrobić test odkamieniaczy, ale nie mam za bardzo jeszcze pomysłu, jaką tą metodologię tych testów przyjąć. No ale jest to gdzieś w głowie. Także no, to samo jest z filtrami, słuchajcie. Każdy producent zaleca swoje filtry. Ja robiłem takie testy na kropelkach do badania twardości wody. Te filtry po 60, 70, 80, 90 zł do ekspresów wkładane tu. Przykład to jest do Siemensa akurat. Robią dokładnie tą samą robotę, co, i to nie jest reklama, robi filtr Duffy za 9,90 do dzbanka takiego filtrującego wodę. To jest jakby odpowiedź. No. Przykład dla osób, które grają. Kupujecie PlayStation 5 za 2,5 tysiąca złotych, mniejsza tam o szczegóły. Mówi się o tym i to jest wiedza powszechnie wiadoma, że producent konsoli dopłaca do niej. Bo oddacie w grach. Oddacie w grach i tak samo oddajecie. 2 lata temu, jak wracałem z wakacji, Biedronka przy zakupach za 200 zł dawała ten swój kapsułkowiec za darmo. Nie dawała za darmo, oddaliście w kawie. Tak to działa, tak jest to skonstruowane, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, zróbmy kawę. Jeszcze zaraz sobie porozmawiamy, bo ja odpalę odkamienianie tego ekspresu, więc będziemy mieli te 20 minut i myślę, że po tym odkamienianiu będziemy powoli kończyć. Jeszcze tu chwilę z wami pogadam, no ale na razie może wreszcie ta kawa, ekspres już chyba nie będzie sam się wciskał. No to ogniem i mieczem. Jak pewnie słyszycie, młynek już chodzi ok, nawet wylatuje z niego kawa. Popatrzmy na tą kawę, jak ona będzie wyglądać, o ile ją zrobi oczywiście. Bo to nie jest takie oczywiste. No i to nawet niezła. Powiem wam, chapeau bas, kawa działa. Całkiem ładnie się zaparzyła, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, idę właśnie wspomnianego Kamiksu rozrobić. Niech on sobie tu bzyczy, a ja sobie poczytam i pogadam z wami. Także dajcie mi chwilę. No zobaczcie, nawet ten zbiornik. No to pomijam, to jest zawsze brudne. Ale spójrzcie. Od wewnątrz jest ok. A od zewnątrz widać, nie? Jaki jest ulep na nim. Zaraz do was wracam. W ogóle dajcie mi 2 minuty, pójdę sobie do toileta i zaraz do was, zaraz tu się u was pojawię z powrotem. Na posterunku, sorry, takich przerw nie będzie, no teraz jeszcze wiecie. Od kamieniaczy ja od razu, to już też nieraz mówiłem, wrzucam tą ramkę do środka, ona mi się w tym czasie odkamieni. Tak przetrzemy jeszcze te ulepione waringi. Matko, nie wiem co ten ekspres robił, ja to później wymienię, na razie tylko przesmaruję, żeby ta końcówka jako tako tu weszła.
Już do was tutaj wracam. No, jakoś weszło. Dobra, niech on sobie tutaj tak stoi. Będziemy patrzeć, czy się coś leje, bo może. Może się tak zdarzyć. Tu trochę porządku, bo bałagan nas zgubi. To na bok, to na bok, to na bok. Filiżanek na bok. Wywal. No i co, słuchajcie. Konwersacja, konserwacja. O łapkach przypominam, tu się same przypominają. O. Odkamienianie, potwierdzam, ok. No i będzie on nam sobie tu szumiał. Lać się może tu, będzie widać tędy, ale nie przewiduję. Dobra, co tam piszecie, powiedzcie. O, piszecie sporo. Ekspres żyje swoim życiem, panel sam się dotyka, dokładnie, Mario. Puszek, co do wybrać do 2,5 tysiąca. Słuchajcie, to tak śmiechem, żartem. Ja przestaję polecać jakiekolwiek ekspresy. Czajnik na gaz, bo to kiedyś była forma mojego żartu, jak polecałem klientom. Natomiast tak, polecałem długo Nivonę. 2,5 latki teraz naprawiam. Coś się pogorszyło, coś się wydarzyło. No niestety te sprzęty są coraz gorsze. Mówi się tak szumnie, słuchajcie, o tym prawie do naprawy, ale to jest to jest polityka. No i co z tego, że będziecie mieli prawo do naprawy, jak części do ekspresu za 2,5 tysiąca będą 2000 kosztować. No. Naprawicie? No nie naprawicie, bo to nie ma najmniejszego sensu. M. Jaki jest według Ciebie najtrwalszy ekspres? Bardzo dobre ekspresy przy tych cenach. On nie wiem, teraz 2600, 2700, 2800 kosztuje. Tych dynamik jest parę rodzajów. Mają bolączkę, jak spadnę z krzesła, to znaczy, że dotknąłem prądu. Mają bolączkę z tą górną uszczelką. Rozbzykują się elektrozawory, możecie to na moich filmach zobaczyć. Ale to są takie usterki do przeżycia. Także DeLonghi, Nivona nadal jest niezłym ekspresem, ale mówię, 2-3 latki naprawiam, wymieniam zawory. Zawsze jest ryzyko. Dominik, to jest szok, że można doprowadzić do takiego stanu, jak już ekspres tak wygląda, to już nie chcę wiedzieć, jak wygląda mieszkanie. To jest norma niestety, ekspresy w takim stanie. DeLonghi tabletki 70 zł. A ile jest tych tabletek, Artur, w tym DeLonghi? Nagraj test filtrów. Może tak zrobię, ale to jest, powiem Ci, Szymon, ciężki temat, bo te filtry mają dosyć duże wydajności. Producenci robią nas w konia. No jest coś w tym prawdy. Optus. Witam Optus Things. Witam. Dokładnie, Artur, takie kanały są po to, żeby szerzyć wiedzę. Słuchajcie, ja się spotkałem parę razy w życiu z serwisem też ekspresów, ponieważ robiłem takie podpuchy. Zresztą moją ulubioną zabawą jest chodzenie do Mediamarktu i udawanie, że się nie znam i słuchanie, co handlowcy, i to nie jest krytyka, bo oni są handlowcami, oni mają wam sprzedać ekspres. Ale co oni mówią? No to grubo tam jest szyte. No marketing, słuchajcie, tak to działa, na tym polega sprzedaż. Macie usłyszeć to, co chcecie usłyszeć. Ale szerzymy wiedzę, tak, ja czasami, mnie to bawi, że zadzwoniłem, przyznam szczerze, miałem problem z ekspresem DeLonghi Dynamika, dziwaczny, nie potrafiłem dojść, o co chodzi. Pierwszy raz w życiu miałem taki przypadek i zadzwoniłem do autoryzowanego serwisu DeLonghi, Joint Labs chyba firma, i próbowali mi pomóc, nie robili tajemnicy, ale są serwisy, które robią po prostu taką wielką tajemnicę z tego. Słuchajcie, ekspres ma teraz, ciężko powiedzieć, myślę, że ponad połowa ludzi w takim wieku produkcyjnym ma ekspres. Kawa jest popularna, kawa jest dobra, ja uwielbiam. To jest tak wielki tort, że jak ja klientowi przez telefon czy wam pokażę, jak sobie, nie wiem, odblokować zaparzacz czy coś, no i tak jest nie do przerobienia. Nie będę teraz odpinał kamery, nie mam takiego długiego kabla, jakbyście zobaczyli, ile tego u mnie stoi. I takie, proszę to tak kiedyś tak taksówkarze robili. Zapytałem się kiedyś taksówkarza, którędy tutaj gdzieś tam mogę pana zawieźć? Ludzie, trochę empatii. Nie dorobicie się na jednym kliencie milionów. No jak już kraść to miliony, a nie po 50 zł, słuchajcie. Dobra. Maciej Bajorny. A ten kamix można rozrobić w spray na kabinę? Można i tak czyszczę sobie, nie kabinę, ja mam taką wiatę zasłaniającą, tylko że on jak jest ciepły to działa, więc musisz sobie go podgrzać. Bardzo dobrze się czyści wszystko z kamienia tym. Ja, słuchajcie, widzicie, nawet w miarę jest czysty ten blat, on mi się tu zapiernicza kawą, robią się takie kółka jak od kawy, no wiecie o co chodzi. Ja to ciepłym odkamieniaczem polewam
i pięknie się doczyszcza. No oczywiście trzeba te powierzchnie sprawdzać, bo to jest inwazyjne jednak, żeby sobie nie zniszczyć jakiegoś mebla na wysoki połysk, ale ja ten blat czyszczę odkamieniaczem. Wielokrotnie widziałem, jak producent urządzeń kupował najtańsze chińskie filtry do wody jako swoje z 300-krotną przebitką. Jako swój własny, zajebisty wyrób. Tak to działa. Ekspresy automatyczne mają wytrzymać teraz tylko gwarancję, jak widać. I tak nie wytrzymują, słuchaj. Bo ja jestem serwisem pogwarancyjnym, ale słyszę od klientów, ile razy te ekspresy były i powiem wam, że historie, jakie ja słyszę o serwisach gwarancyjnych, nie uogólniam, ale można by było książkę napisać. Woter, jakie masz zdanie na temat Siemensów z serii EQ? Wszystkie Siemensy są ok z tym starym typem zaparzacza. Znaczy starym, z tym jedynym słusznym, czyli z tym. No tu jest krzyżyk, bo on jest pęknięty, ten zaparzacz. Z tego typu zaparzaczem, czyli EQ6. W sobotę będzie EQ6 rozebrana na części pierwsze, więc zapraszam na film. Dzisiaj właśnie nagrywałem. Trochę się umęczyłem, ale się udało. Te nowe zaparzacze, spójrzcie sobie na przykład Siemens S300, chyba taki model. To jest taki skręcane cudo. Nie polecam. Nie polecam. Nie mam takowego, nie pokażę wam. Coś jest na rzeczy z tymi zaparzaczami, słuchajcie, tymi nowymi. Nie wiem, po co Siemens wymyślał coś nowego. Próbują chyba koło na nowo wymyślić, ale... Fapix. Czy jest możliwość wysyłki ekspresu do ciebie i w razie czego wstępna diagnoza, wycena naprawy, w razie rezygnacji z naprawy pokrycie kosztów diagnozy? Fapix jest, tylko ja to podkreślam, ponieważ ja jestem tu sam. Organizujecie sobie wysyłkę w obie strony sami. Ponieważ za przesyłkę według polskiego prawa odpowiada nadawca, a ja mam takie doświadczenia, jakie mam z ekspresami, to są jednak ciężkie rzeczy. Przede wszystkim oryginalne opakowanie i pudełko w pudełko. O tym też Szymon bardzo często pokazywał. Ja wam też kiedyś pokażę, jak się pakuje przesyłki, bo niszczą kurierzy, a ja nie mam sił przerobowych, żeby potem się z kurierami jako nadawca spierać, więc owszem, możecie wysłać. Ja otwieram te paczki pod okiem tej pani, ale odbiór też organizujecie sami, czyli zamawiacie do mnie kuriera. Nie mam po prostu, to nie chodzi o to, że ja się boję odpowiedzialności, tylko to się trzeba potem użerać. No, jak ktoś miał do czynienia z reklamacją uszkodzonej przesyłki, to wie, o czym mówię. I to okej, jak zapakujecie, tak jak Szymon kiedyś pokazywał, laptopa, że owiniecie go, nie wiem, w papier śniadaniowy i wyślecie i się rozleci, no to nikt wam takiej reklamacji nie uzna. Ale jak jest dobrze zapakowany sprzęt i mamy na to dowody, a po to właśnie tym nagrywam zawsze rozpakowywanie paczki, no to jest to do wygrania, tylko to się trzeba z nimi użerać, a ja nie mam na to czasu. Także zawsze jak chcecie coś do mnie wysłać, najpierw się ze mną skontaktujcie, żebym ja wiedział, spodziewał się tej paczki, żebym ją dokładnie obejrzał przy kurierze. Powiedz jeszcze raz, jak zrobić ten roztwór z ciepłym odkamieniaczem. Ale w jakim sensie? Bo nie bardzo rozumiem, jak zrobić roztwór. Bierzesz odkamieniacz, czy Siemensowski, czy DeLonghi, czy jakiś i po prostu używasz ciepłej wody, takiej nieparzącej. Gorącej, ale nie parzącej, bo jak nalejesz w rządku, to ci popękają plastiki. Odnośnie dziwnych rzeczy w obudowie, Artur Cook. Polecam rozebrać komputer stacjonarny po 2 latach. Niezależnie od tego, jak ktoś ma czysto w domu, to w środku zawsze jest syf. Tak, no kurz, słuchajcie, kurz. To ja już widzę kurz w środku tego komputera, on tu chyba miesiąc stoi. Kurz generują głównie ludzie, to jest nasz naskórek, to są roztocza. Dobra, słuchajcie, czekajcie, chociaż chwilę poświęćmy ekspresowi. Nic się tu nie leje, więc niech sobie ładnie stoi przodem. Brudasek nasz. Niech się odkamienia. Wielki elektronik mnie, nasz Spox mnie naliczył 1000 zł za naprawę espressa oszust 1. Właśnie, muszę ci wezwanie do zapłaty wysłać, bo nie dostałem pieniędzy. Marconi? Nie zaprzeczę. Krzysztof, co ty tu przeliczasz? Ja wam pokażę, poczekajcie. Bo u mnie to schodzi hurtowo. No ja używam tego od lat, od x lat. No tylko ja kupuję to w hurtowych ilościach, no bo umówmy się, trochę tego u mnie schodzi. I tu czytamy. Poczytajmy, bo ja się w sumie nigdy tak za specjalnie w to nie wczytywałem. Nie wiem, czy będziecie widzieć, bo się światło odbija. Zawartość można rozpuścić w 50-100 litrach ciepłej wody. Zobaczcie, 100 litrów. Roztwór o stężeniu 5% to będzie 100 litrów.
Ile macie odkamieniacz? No to kosztuje 200 chyba 30 zł z przesyłką. Macie 100 litrów odkamieniacza. To sobie policzcie, popatrzcie na ceny odkamieniaczy, tych oryginalnych, nie mówię uniwersalnych. I macie odpowiedź, na czym zarabia producent ekspresu. Ten nowy zaparzacz to chyba w innym modelu posiadam EQ6 S300 i jest ten zaparzacz, który pokazałeś. Tak, w EQ6 jest ten zaparzacz. Ja wam zaraz powiem na przykład jak mi się uda kliknąć, w którym to jest ekspresie. Teraz wyszedł taki nowy, nawet na grupę ktoś u nas wrzucał. Pewnie Tomato, nasz łowca promocji. Siemens. Ja wam pokażę ten zaparzacz. Siemens S300 zaparzacz. Spróbuję przechwycić okno, co z tego wyjdzie. To się okaże. No ale do odważnych świat należy. Dodaj. Przechwytywanie okna. O, chyba ktoś do mnie jedzie. Pokaż. Stwórz nową. O. Ok. To jest ten zaparzacz, spójrzcie. No to jest wynalazek, słuchajcie, bo ja im nie ufam, on jest w ogóle drogi, tu jakiś wyjątkowo tani. Dobra, słuchajcie, zamykam to okno, robimy chwilę pauzy, bo idzie do mnie klient z ekspresem. Więc zaraz do was wracam. Obecny. Powiedzcie mi taką rzecz, bo to na świeżo jestem po rozmowie. U mnie kolejka w tej chwili to jest około 4 tygodni. Ile ja się płaczów nasłucham, ile ja się pretensji nasłucham. Są też ludzie, którzy rozumieją. Tutaj pana wysłałem do konkurencji, bo mu zależy na czasie.
No nie przeskoczę. Ktoś, kto ma z tym doświadczenie, jak sobie radzicie z czymś takim? No słuchajcie, taka jest kolejka, no przecież tu nikt nikogo na siłę nie przyprowadza. Ja nie rozumiem tych pretensji, no ale może ja jestem jakiś głupi. Dobra, on się odkamienia i to jeszcze potrwa, słuchajcie. Widzieliście ten zaparzacz, nie? Bo już zgłupiałem, co pokazywałem. Miałeś tak w Niwonie, że woda cieknie nad głowicą zaparzacza, przelatuje przez sitko i nie leci do wylewki, tylko wylatuje górą. Miałem. Obejrzyj sobie jutro film. Jutro o 17 będzie właśnie pokazane, jak rozebrać głowicę zaparzacza w Niwonie. Może ci to coś pomoże. Mówię do MS Pietrak. Witam kolegę z Pruszkowa, Karol Kostera. Witam kolegę z Pruszkowa. Ja nie z Pruszkowa, co prawda, ale firma w Pruszkowie. Pozdrawiam. Ania, dzięki Ania. Lobby kanałowe, Ania, dzięki. What is this, Szymon, to do tego zaparzacza? No, pokazać wam jeszcze raz? Pokażę wam. Chyba nie to okno przechwyciłem. What is this? This is, my friend, nowoczesny zaparzacz Siemensa. Moim zdaniem ma wadę fabryczną. Ale mogę się mylić. Dowodów nie mam. Sio. Ty się odkamieniasz? Słyszę cewki jak w PlayStation. Bzyczące. Także to nie tylko przypadłość konsol, słuchajcie. DeLonghi tabletki odpadają, wypłukują smar z zaparzacza. Chyba że po odkamienianiu rozbierze się, nasmarujesz o oraz ściankę tłoka. Coś w tym jest, tak Krzysztof, dokładnie. Artur Cook, jak zawsze lepsze wrogiem dobrego. Słuchajcie, ten zaparzacz, który wam pokazywałem, ten tradycyjny z Siemensa EQ6, to działa dobrze. Może nie jest idealny, ale nie ma rzeczy idealnych, ale działa dobrze. Wymyślili coś nowego. Ja się tego nie dotykam, ja tego nie chcę sprzedawać, bo nie chcę na to dawać gwarancji. No, takie jest moje zdanie. Wolno mi to robić. Jest wolność działalności gospodarczej na świecie, przynajmniej w Polsce. Przynajmniej jeszcze, ale nie idźmy tą drogą. Jak zawsze lepsze wrogiem dobrego. Tak, to jest straszne. Krzysztof, w Saeco jest dostęp do ringu zaparzacza, dlatego można używać tabletek i pamiętać o smarowaniu. Tak łatwo się od tych tabletek nie zniszczą te uszczelki, ale coś w tym jest, co mówisz. Szymon, ja wiem, jak wy robicie od ręki. Od ręki to wy kasę przyjmujecie. Żartuję. Się tam nie obraź, bo ci będę musiał majonez kupić kielecki. No właśnie, Maciej Bajurny, ja się wycofałem z usługi Express. Wycofałem się z usługi Express, bo ja mam tu taką okolicę, jak ktoś zna Komorów, Podkowa Leśna. Tu się każdy decydował na usługę Express. No a też nie chcę robić takich cudów, że będzie usługa Express kosztowała 500 czy 1000 zł. No bo to trzeba trochę szacunku też mieć do klientów. No ja w którymś momencie miałem tak, jak wprowadziłem usługę Express, że miałem drugą taką samą kolejkę na usługę Express, więc to straciło sens. No i trafiają się, słuchajcie, sytuacje indywidualne, jakaś komunia ostatnio ktoś mnie uprosił, jakiś wyjazd za granicę chcieli zabrać Ekspres, no to trzeba być człowiekiem, słuchajcie, no. Ale staram się takich wyjątków robić jak najmniej, bo one dezorganizują pracę. Pomysły klientów moich są takie, żeby prowadzić kalendarz, zapisy, no ale słuchajcie, to u lekarza są zapisy i tak się wiecznie czeka. To jest tak, że ten ekspres, gdybym nie gadał, gdybym to robił, no to od kamieniania nie przyspieszymy, tak? Godzina i zrobiony. Ale miałem takie DeLonghi, to o którym wspominałem, co rozmawiałem z serwisem autoryzowanym DeLonghi, że 2 dni nad nim spędziłem. Odpinałem, bo już wiecie, jak dochodzicie do muru pod tytułem nie wiem, o co chodzi. Wymieniłem elektronikę, bo tam był przypadek taki, że on nie widział przepływomierza. W sensie zachował się tak, jakby miał uszkodzony przepływomierz. Puszczałeś mu odpowietrzanie, dupa, nic się nie dzieje. Wymieniłem przepływomierz, no pierwsza myśl. Nie działa. Wymieniłem przewody od przepływomierza. Mogą być pęknięte. Posprawdzałem. Nie działa. Bo to też DeLonghi dynamika była. Wymieniłem elektronikę. To samo. Wyczyściłem wszystkie wężyki. To samo. No słuchajcie, 2 dni gdybania, bo to już no, jakby żaden serwisant nie lubi zakończyć naprawę pod tytułem sorry, nie wiem, o co chodzi, nie? No ale się poddałem i dowiedziałem się, że i tu tajemnica.
bo to jest moje, nie wszystkie tajemnice będziemy zdradzać, ale nie wpadłbym na to w życiu, słuchajcie. Nie wpadłbym na to w życiu, co tam było w tym ekspresie, a w setkach te DeLonghi robiłem, także potrafią mnie jeszcze zaskoczyć. Rzadko, bo rzadko, ale potrafią. Krzysztof, no trzeba się pilnować, ale no, pokazał gołą babę, to no to co, to gołej baby nie widzieliście? No Boże drogi. Często pada Karol Kostera. Czy często pada elektronika w ekspresach? Chodzi o płytki, czy głównie mechanika? Głównie, powiedzmy to na przykładzie DeLonga, jak to moi klienci mawiają, Pawła. A to wyjechało, dobra. Tu, czekajcie, wezmę coś, co prąd nie kopnie. Chodź tu, chłopie. Co tu pada? DeLonghi elektrozawory zaczynają bzyczeć takim metalicznym dźwiękiem. Pęka czasami ta końcówka, ale to głównie jak się zamrozi ekspres, będę o tym robił film. Rozszczelnia się tu grzałka u góry. Membrany bardzo rzadko w DeLonghi, ale już w Jurach potrafią przerdzewieć. Uszczelki rzadko pękają uszczelki. Infuzor, który jest w środku, był film o infuzorze, więc możecie sobie zobaczyć. Czy pada elektryka? W DeLonghi pada elektryka. I to jest też właśnie fajnie, że poruszyłeś ten temat. On ma z tyłu tutaj pstryczek, no bo tutaj go wyłączamy tak do stand-by'a, powiedzmy, prawda? Ale on jest cały czas pod napięciem, to też Szymon wam mówi o konsolach. Jak na noc też można. Na weekend jak wyjeżdżacie, czy wyjeżdżacie w ogóle, on ma tu taki pstryczek 0,1, ja go teraz oczywiście nie wcisnę, bo go wyłączę. On go odcina od prądu, tak jakbyście wyjęli wtyczkę. Wyłączajcie. Jakiekolwiek przepięcie w domu, przerabiałem wiele, o którym możecie nawet nie wiedzieć. Gdzieś jakaś faza przeskoczyła, coś zera nie było, no nie znam się aż tak. Pali się ta płytka. Ona kosztuje coś w zależności od modelu DeLonghi między 300 a 500 zł plus wymiana. Po prostu sama z siebie się pali, jest wypalona linia zasilania. Nie znam się aż tak, ale pamiętam, Szymon, że mam do ciebie z jedną płytką kiedyś podjechać. Co byś mi ją pomierzył, także stoi tam ten ekspres, czeka na moją pamięć przede wszystkim. Także odpowiadając, Karol, na twoje pytanie, tak, padają elektroniki. Padają, nie jest to jakiś tam wielki problem, ale padają, ale mam tam 3 Jury na górze, takie jedną za 6, drugą za, czy tu mi się wydaje, czy to jest nieostro, jedną za 6000, drugą za 7 i trzecią za 11. We wszystkich jest elektronika do wymiany. W jednej 2,5 netto, w drugiej 3,5 netto, w trzeciej nie pamiętam. Także Jura jest fajnym ekspresem, ale elektronika kosztuje chore pieniądze do niego. Powiem, że pragnę twojego miecia. To wszystko zależy, co masz na myśli. Karol I. No, koszty pracy w tym kraju. Kosmos. I tak jak napisałeś, będziesz zarabiał. Pracownik jest fajny, odciąży ci kolejkę, tylko pracownikowi trzeba zapłacić. I pracownik ma też zarobić na ciebie. Nikt nie zatrudnia pracowników, poza Szymonem i Mieciem, których zatrudnia sztuka dla sztuki, czy z miłości. Pracownik jest dla ciebie kosztem i on ma minimum wyjść na zero, ale to wtedy tak naprawdę, no pomaga wam w pracy, jest to bardzo duży plus, ale tak naprawdę ideą posiadania pracowników jest ciągnięcie firmy do góry, czyli biznesu do góry, czyli zarabiania kasy. Ja nie rozumiem w ogóle tego takiego dziwnego gadania, ja pracuję dla sztuki, ja lubię to, co robię, ja też lubię to, co robię, ale robię to dla pieniędzy, słuchajcie, i to chyba jest jasne. Bo jak dla kogoś to nie jest jasne, no to ja nie rozumiem, o co chodzi. A co na to w ogóle Mieciu, Szymon? Ja go ci porwę kiedyś, zobaczysz, lepiej mu zapłacę, podkupię go. Także nie znasz dnia ani godziny. Goląb, ale jakiego ananasa kupiłeś, bo linku tu nie wrzucisz. Musisz... A, dobra, jest, doczytałem. Allegro, kiedy crash test ekspresów. Jest taki plan Allegro i wszyscy. Chcę wam pokazać, bo miałem już 2 czy 3 razy taki przypadek. O, nawet tutaj... Nawet mam przygotowany ekspres. Tu. I to też było DeLonghi, tylko ze starszą grzałką, z tą taką Sokół Millennium. Te kable, te przewody idą do zabezpieczeń termicznych. One są tu schowane pod tymi plastikami. To są takie termiki na 318 stopni. Przy 318 stopniach one się przepalają. Czy tam rozpinają, ale z reguły się przepalają. Mają odpiąć prąd. Ktoś kupił ekspres na... Nie wiem gdzie, na portalu ogłoszeniowym. Nie pamiętam, bo to jest sprzed 3 lat ostatnia sprawa. Te termiki kosztują z wymianą 5 dych, powiedzmy.
Jeden. Są dwa. Zawsze są zdublowane, ponieważ to jest zabezpieczenie przeciwpożarowe tak naprawdę. Ktoś to wymontował, zlutował to na krótko, jeden i drugi, no i co działa? Tylko jak zwariuje elektronika, a zdarza się, jak coś pójdzie nie tak w sterowaniu w ekspresie, to ta grzałka naprawdę potrafi się nagrzać do efektu dymienia i czerwoności. Kryminał, słuchajcie, wylutowanie czegoś takiego. Ktoś kupił okazję na Elixie, powiedzmy, bo to niekoniecznie na jakiś portal ogłoszeniowy. Chcę zrobić test, bo nigdy czegoś takiego nie robiłem. Na krótko spiąć grzałkę w jakimś starszym DeLonghi i to odpalimy. Odepniemy czujnik temperatury, żeby ekspres cały czas myślał, że grzałka ma 25 stopni. I zobaczymy, co się stanie. Tylko muszę sobie tu zorganizować jakąś fleksę, bo jakby rozerwało tą grzałkę, żeby mi kamery nie uszkodziło. Ale jest taki plan, bo sam jestem ciekaw, czy dojdzie do pożaru. I to chcę zrobić być może nawet przy zamkniętej obudowie. Zobaczymy, co się będzie działo. No mam taki plan, także odpowiadając, crash testy będą, Allegro. Kupiłem wczoraj na promce takiego ananasa, dobre to? No to zobaczmy tego twojego ananasa. Zobaczmy tego twojego ananasa. Zobaczmy tego twojego ananasa wszyscy. Ja się przy okazji właśnie w ten sposób uczę. Jak tutaj dodawać na przykład nieprzechwytywanie ekranu, chłopie. Żeby to sprawnie robić. Przechwytywanie okna, stwórz nowe. I mamy to. Kupiłeś coś takiego. No taki dosyć podstawowy, dosyć nowy model ekspresu. No DeLonghi, słuchaj. Ten dzbanuszek jest śmieszny. Pod nim jest czujnik. Tutaj. Nie wiem, czy wy widzicie kursor, czy nie. Pod tym dzbankiem jest czujnik i on jest dobry, bo on na przykład mleko wykrywa, ale jak nalejecie wody, żeby oszukać, żeby potestować dzbanek, to nie wykrywa. Generalnie no, nowy, prosty model DeLonghi. DeLonghi to dobre ekspresy, także powinieneś być zadowolony. Dbaj o niego i będzie służył. A ten się jeszcze od kamienia i bzyczy. Pamiętam, jak znajomy w Euro RTV gorąco polecił mi brak przedłużoną pełną gwarancję na ekspres i się opłaciło już 2 razy. Smar litowo-teflonowy jest dobry do ringów i tłoka zaparzacza. Ja używam, jeśli nie wazeliny, to jest taki CX80 Silicon Spray do tworzyw sztucznych i gumy. Sprawdza mi się od lat, słuchaj. Gdzieś na Allegro go kupuję. Znudziliście się już pewnie, nie? Domyślam się. To pomyślcie, jak mnie to nudzi. No faktem, że ja jak od kamienia ekspres to tu by 3 teraz stały. No ale nie ustawię 3, bo byśmy się nie widzieli. Ilu was tu jest? Gdzie to sprawdzić, ile jest na czacie osób? Bo ja nie wiem. Gdzie to się sprawdza? 69 osób. Powiem wam dzięki, naprawdę jestem mile zaskoczony. A gdzie się sprawdza łapki w górę? 74. No proszę, więcej łapek niż ludzi. Dobra. No to potrwa, słuchajcie, no to taka praca, no co poradzisz, no. Zatańczyłbym wam, ale nie umiem, a jak wam zaśpiewam, to na pewno sobie pójdziecie. Niwonie typ 691 był bardzo awaryjny moduł wyświetlacza. Już kilkanaście takich naprawiałem. Na szczęście ktoś wymyślił płytkę zamienną bez wady fabrycznej. MS Pietrak, wiem, do Krakowa wysyłam te ekrany. Tam wymyślono sobie ekran OLEDowy w ekranie ekspresu, nie wiem po co. 1100 chyba 40 zł netto oryginał kosztuje. No to sorry. Ale rzeczywiście ja to naprawiam gdzieś w Krakowie. I działa. I raz miałem jakiś tam fuck up taki, że odwrotnie ekran przeskakiwał. Oho, urwało streama? Urwało streama? Mam, że urwało streama. Jestem? Widać mnie? Bo mi się pokazało, że OBS się rozłączył. Dajcie znać, czy mnie widzicie. No, internet 5G pewnie, czkawkę, albo w ogóle u mnie burza idzie, słuchajcie, więc jakby nas...
Jakby nas rozłączyło, bo u mnie tak nie patrzę się w ten monitor, a u mnie jest noc. Także, no słuchajcie, internet przez powietrze ma swoje wady. Łączy nas wzajemna miłość. Dokładnie, Szymon. Szwagra zatrudnia się z miłości do żony. Powiedz, że ci żona kazała. Ja nie miałem jeszcze okazji poznać twojej żony. Mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane. To ja sobie z nią porozmawiam na twój temat, bo ja mam parę ciekawych rzeczy do przekazania. Także pewnie mnie już nigdy nie zaprosisz do Kielc. Maciej Surma. Miałem kiedyś przypadek w Magnificat, że nie widział przepływu. Sprawdzony przepływomierz TP. Okazało się, że ktoś odwrotnie podłączył wtyczkę do przepływomierza, a ja nie popatrzyłem, że jest odwrotnie. Zdarza się, ale to nie był ten przypadek. Ja wszystko sprawdziłem. 2 dni. 2 dni. Jak ktoś pracuje nad takimi dziwnymi przypadkami, czy to w ekspresach, czy w samochodach, czy w konsolach, czy w laptopach, to wie, jakie to jest irytujące. Fakt, że satysfakcja, jak się dojdzie w końcu, o ile się dojdzie, jest duża. Ale no trzeba się czasami napracować. W oknie ze streamem masz podane, ale co mam podane? Już znalazłem. No tak, opóźnienie. Blaskotek, na płotek, no go młotek i mruga. Dawaj dychę, Szymon. Ja tak śpiewam. Karol Kostera, tak, ja w ogóle z wykształcenia jestem energoelektronikiem po Polibudzie. Magistrem, inżynierem. 20 lat po niecałe, jak pracowałem w banku, pracowałem w branży IT bardzo długo. W branży IT jako handlowiec, jako tam taki trochę pre-sales techniczny. A już od grubego czasu na swoim. I powiem wam tak, jak to w życiu. Są lepsze lata, są gorsze lata, były gorsze lata, zaczepiłem się w serwisie. No i dalej. W sumie nawet dobrze się złożyło, bo ja za biurkiem cierpiałem katusze. Za długo za biurkiem siedzieć nie mogłem, a tu się coś dzieje, coś kręci, czasem cię prąd kopnie, to od razu pobudzony. Ścięło, tak. Ale jaką mamy jakość połączenia? Sprawdźmy to doskonałe połączenie. Doskonałe, perfekto. Drugi monitor, to jest coś, co potrzebuję. Cześć Bartłomiej, mój imienniku. Bartłomiej Korasiak, cześć. Ale zdejmujesz tą głowicę z niewolny z tych 3 sprężyn dużych, bo to jedyne, czego nie rozebrałem. Tam sprężynkę oraz grzybek już szczelkę wewnątrz już wymieniłem. Może masz pęknięty zaparzacz, słuchaj. Bo tak też się zdarza, że pękł zaparzacz w niwonie. Mam takie 2. Nawet gdzieś jeden tutaj leży, pokażę wam. Musiałbyś mi bardziej doprecyzować, którędy ta woda ci się leje. Czy tędy gdzieś? Bo wtedy jest problem z tą gumką prawdopodobnie. Łap ostrość, chamie. Bo one bardzo często pękają tutaj w komorze zaparzania. Jest takie mikropęknięcie, którego oczywiście nie dojrzysz, no bo ono dopiero przy waleniu 15 barów przez pompę się ujawnia, no ale wtedy jak tam zajrzeć, nie? Trzeba by było to obadać, MS Pietrak. Przycina czasami, no. Burza idzie, słuchajcie. Szymon, mam ładnie na biurku, bo do streama przygotowałem. Tomasz Kupers, witam Bartku, mógłbyś pokazać, jak zdemontować wylewkę w Philips Latego? Chodzi o to, gdzie zacząć, aby nie połamać zaczepów plastików. Będzie o tym film, bo dałem ciała w sobotę i w ogóle wyleciało mi to z głowy, bo się Meksyk zrobił. Będzie o tym film. Może w przyszłym tygodniu. Musi mi się jakieś Latego trafić. Tam parę stoi w kolejce, no ale lecimy po kolei. Także wypatruj. Wojciech Kucharski, Bartek, dobry jesteś. Najlepszy. Gdzieś tam przy gumce, ale gumka sama jest. Ciężko mi coś ci doradzić. Ja bym tą gumkę wymienił, tylko jej się nie da kupić. Na tym polega problem. Może coś tam się źle układa, może sprężyna, która się jest pęknięta. No, trzeba by to było obadać. Słuchajcie, ja mu trochę pomogę temu DeLonghi. Poczekajcie sekundę, zaraz do was wracam. Zadawajcie tu pytania, ja do nich się odniosę, jak tylko wrócę. Idę sobie, zrobię kawę. Zresztą możecie sobie patrzeć tutaj na ekspres. Przybliżę wam ładnie. O. A ja idę sobie zrobić kawę, bo nie wyczymię.
Już do was wracam, druga kawa się robi. No dawaj dziewczyno. Jestem. Filiżanka brudna jak 150. Ale co zrobisz? Już chyba kończy. Więcej streamów, mniej grzecznie jest. Podoba się dla mnie. No, moje filmy to są jak streamy. Ja słuchajcie, jak pewnie zauważyliście, małomównym człowiekiem jestem. Oho, ktoś przyjechał. Ciekawe czy do mnie, ale naprawdę jest ciemno. Jeszcze światło mi zaczyna mrugać. Jak sami widzicie, ja małomówny jestem, zamknięty w sobie i w ogóle taki spokojny. Donaty były, Krzyśku. Krzysztof, tak mnie ochrzcił Spox, czyli wielki elektronik, dawno temu, bo on nie ma pamięci do imion. O, jeszcze mi myszka przestaje działać, no po prostu. Donaty były, Krzyśku. Ładna to piosenka. Spox 2, dziękuję, dziękuję, bardzo dziękuję. Spożytkuję. Pewnie kawa rozpuszczalna, bo cicho jest? Nie, ja mam daleko do ekspresu w kuchni. Raczej nie wygląda jak rozpuszczalna, nie? Z tymi sprężynami w Niwonie to jest rzeźba, ja bym z tym uważał, słuchaj. Dariusz Sel, tak, trochę tej wody zawsze się zbiera w dynamikach. W starszych ekspresach to się nie zdarzało. W dynamikach trochę tej wody jest. To obcieka po prostu z infuzora, podejrzewam. Jak się robi powódź, jak się robi bagno, to trzeba się zacząć martwić. Natomiast wydaje mi się, że no w tym to ciężko coś tutaj go traktować jako wyrocznie, bo widzisz jak on wygląda. Z Premium Sounds. Net zdycha, światło mruga, serwis z horroru. Dokładnie tak jest. Kamil Radocha. Dokładnie o tym mówię. Ale termiki, czyli te zabezpieczenia termiczne, wyjął tackę, służą temu, jak coś się złego zadzieje w ekspresie. To jest tylko elektronika. Może pójść jakieś przepięcie, może coś logika zwariować, może się coś uszkodzić. I one są taką ostatnią bramką. Spox 2, tylko nie przepimpaj na głupoty. Przyjadę do ciebie przepimpać. One są ostatnią linią ratunku przed pożarem, tak? Mają się fizycznie rozpiąć. One się fizycznie rozpinają, odcinają prąd, więc czujnik NTC może zwariować. Czujnik NTC to jest czujnik oparty na rezystancji. Z tego co pamiętam, jak rośnie temperatura, ta rezystancja maleje. On jest tutaj wetnięty. To potrafi zgłupieć. I o to chodzi, że są zabezpieczenia. No słuchajcie, no, bezpieczniki tak naprawdę, tylko termiczne. One mają zapobiec pożarowi, no wiecie, no, jak się grzałka zacznie grzać, ona się dosyć szybko nagrzewa do ekstremalnych temperatur. Pójdziecie sobie, nie wiem, ogolić się i wrócicie, a pół kuchni płonie. No po to jest, no wymontowywanie tego celem oszczędzenia 50 zł, no jest kryminał, no to jest głupota, słuchajcie, bo ja rozumiem złodzieja, który kradnie 500 czy 1000 zł, znaczy rozumiem, nie rozumiem, ale ma to wtedy uzasadnienie w jego pokrętnym złodziejskim rozumku. Ale żeby zaoszczędzić 30 czy 40 zł, no może ktoś nie miał, no ale to jak nie masz, to przecież to nie jest wiedza tajemna, to nie są części niedostępne. Ja nie rozumiem takiego czegoś. No słuchajcie, bo to też jest ważne. Miałem takich klientów, starszych ludzi i niestety żerują na tym oszuści. Kupili sobie Jurę używaną na OLX-ie i to pamiętam, że było na OLX-ie. Problem polega na tym, że wszystkie te Jury mniej więcej tam 800 000 zł kosztowały, a oni wyrwali okazję za 300 zł. Co się okazało? Podziałał tydzień, oczywiście gwarancja rozruchowa do drzwi. Pokleił ktoś poksipolem popękany zaparzacz i to tam chwilę wytrzymało. No, pracowało, aż się spracowało. Zaparzacz do tego ich ekspresu
800 coś złotych chyba, już nie pamiętam. Plus jeszcze tam coś wyszło. Oni kupili ekspres za 300. No i do śmieci. No takie są okazje. No, trzeba mieć zawsze z tyłu głowy, że nie ma takich okazji. Zdarzają się to jakimś cudem, ale z reguły to jest smród. Dziewczyna siedzi w klatce, niech siedzi. Także odpowiadając Kamil Radocha na to twoje pytanie, tak, jest czujnik temperatury i 2 termiki. One są zdublowane właśnie po to, że gdyby jeden nie zadziałał, to zadziała drugi. No jest tak jak światła w samochodzie, masz 2, bo jaka jest szansa, że ci zgasną oba? Zamknięty w sobie jestem, tak. Lotny, woda w tacce ociekowej we wszystkich ekspresach to jest norma. Ekspres po zaparzeniu kawy spuszcza z obiegu ciśnienie i robi to do tacki. Żeby to ciśnienie nie było na stałe w ekspresie, bo by nadwyrężało części. A ten znowu by... Odpowiadając jeszcze na twoje pytanie, skąd woda w tacce. Jak zaczynasz, tutaj nie mamy dzbanka spieniającego. Jak zaczynasz spieniać mleko, on robi takie 3 ruchy pompą delongidynamika. Pompuje wodę do grzałki, żeby się równomiernie nagrzała. I potem ta grzałka nagrzewa się powyżej 100 stopni i tędy tu idzie wężyk od kanału, od elektrozaworu spustowego, on idzie tam z tyłu, tu i tym kanałem jest odparowywana ta grzałka, żeby potem już generować tylko parę do spieniania. Stąd masz tą wodę, to jest normalne. Nie kojarzę Hubert kawy Nuno. W ogóle. Dziękuję Wojciech Kucharski, zbieżność nazwisk Kazimierz. Skądś znam tego pana, ale... Mam pytanie w sumie, Karol Kostera, zainspirowane Spoksem i wymianą procka od Chińczyka za 1000 zł. Przy nieudanej naprawie koszt ponosi serwis. Jak to wygląda z serwisowego punktu? No słuchajcie, co mi się tu spierniczy, to mój koszt. No to ciężko by było, wiecie, przynosi mi ktoś tego DeLonghi, ja sobie wkładam swoje 2 grzałki, tam powiedzmy ta jest za 200, ta jest za 250, podpinam odwrotnie, popierdzieliłem. No jakby może żebyście nie zrozumieli, że Szymon coś źle zrobił, ja się nie znam. Oglądałem film, ale się nie znam, ale coś mi tu spłonie. No miałem taki przypadek, czekajcie, co tu mi ostatnio padło? Coś mi, kurczę, nie pamiętam. No w każdym razie, nie wiem, umówmy się, że wymieniam teraz tą grzałkę, odpalam ją, puch, spaliła się. No to co to klienta obchodzi? No to jest koszt prowadzenia, to się fachowo nazywa ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. To są koszty. Te koszty to są koszty działalności. Stąd się biorą ceny dla was klientów. ZUS, podatki, lokal, prądy, wody, ciepło, koszt części, czas. Jakby ryzyko związane z reklamacjami, to wszystko jako przedsiębiorca, jako biznesmen, jako nazwijcie sobie jak chcecie, trzeba kalkulować, bo biznes się robi po to, żeby wyjść na swoje, żeby na tym zarobić. Nie robi się tego po to hobbystycznie, to będę sobie naprawiał ekspresję, jak będę miał, nie wiem, 30 milionów na koncie, dolarów najlepiej. Wtedy mogę sobie tu siedzieć, gadać z wami całymi dniami, robić streamy po 7 dni, 24 godziny na dobę i sobie gadać. No. Dzisiaj ten stream służy czemuś. YouTube jest jakimś tam kolejnym etapem, który powstał w tej firmie. Mnie to pozwala się troszeczkę oderwać od rutyny, bo uwierzcie mi, 80% napraw to jest jak małpka. Tarara, tarara, tarara. Dziękuję, pozdrawiam widzów na wsparcie kanału, bardzo dziękuję. I takie naprawy nietypowe nawet są fajne, słuchajcie, jak się jakiś nowy model ekspresu pojawi, bo zabija to tą rutynę i YouTube mi zabija tą rutynę. Oddźwiękiem bardzo pozytywnym YouTube'a jest forma reklamy. Ja powyłączałem wszystkie reklamy na Google'ach, bo pewnie wiecie, że Google Ads można sobie reklamy wykupować na Google'ach, bo jest za dużo tych ludzi. Jest za dużo tych ludzi, za dużo roboty, a ja też nie chcę pracować od rana do nocy jak pewien pan, bo ja wyznaję zasadę, że się pracuje, żeby żyć, a nie żyje, żeby pracować. Takie filozoficzne przemyślenia u mnie na kanale dzisiaj. Człowieku, czy ty skończysz dzisiaj? O, aż wam pokażę, bo jest nadzieja. Kurna, korek na wjeździe do firmy, deszcz zaczął padać, więc ze streamem może być różnie, słuchajcie. Tyle wody. Wiem, że nie widać przez ten pojemnik, bo on przezroczysty to był, jak był nowy. To jest odkamieniacz. Tu macie elektronikę. To wam też pokażę tak a propos. Jak się pali DeLonghi, to co mówię, że
przy jakichś przepięciach z linii, to tu przy tych kądziołach, one są, tu jeden już nawet puchnie trochę widzę, one są od razu spuchnięte, ten warystor chyba to jest ten niebieski tam z tyłu, jest na pół trzaśnięty, ten drugi z reguły też i taka ściecha jest przepalona gdzieś tam, nie będę teraz dźgał tam śrubokrętem, bo wam pokażę jak to się dzieje naprawdę. Dobra. Także odpowiadając, Karol, na twoje pytanie, to jest koszt serwisu. Moja okazja Saeco Encanto Deluxe 0 zł. Póki co dołożyłem na 2 komplety uszczelek Smari odkamieniacz, który jeszcze odkamieniłem czajnik i częściowo tackę ociekową do naczyń. No i gitara, no słuchaj, jak się lubi grzebać, umie się grzebać, to naprawdę można sobie tanio naprawić. Czy ty pokazujesz opłucz? Słuchajcie, idę, widzicie na załączonym obrazku, wać pan skończył. To idziemy po wodę. Zaraz do was wracam. No wreszcie, bo to chyba z dobrą godzinę się odkamieniało. Ja zawsze pełen ten zbiornik leję od kamieniacza, słuchajcie, bo to się ma porządnie odkamienić. Tu mam mi pokazać. A i to jest też odpowiedź na częściowo tam wcześniejsze pytanie. Ja ten roztwór robię mocniejszy zawsze niż zaleca producent, ale to chodzi o odkamienianie serwisowe. Oho. Czyżby ktoś przyjechał odebrać ekspres? Nie. Ja robię tą miksturę mocniejszą, odkamieniającą, bo ona ma mi rozwalić wszystko, co już jest z jakimiś mikropęknięciami. Chodzi o to, żeby trochę pomęczyć ten ekspres. Nie robię jej dużo mocniejszej, ale robię mocniejszą. Ma mi pokazać jakieś zbliżające się bolączki. Dobra, niech on się płucze, to już pójdzie szybciej. A co wy tam piszecie? Jak skutecznie wyczyścić ślady po mleku w spieniaczu latego u Philipsa? Nie da się. Ten plastik reaguje z mlekiem. To przewrotna rzecz, nie? Pojemnik stworzony do spieniania mleka reaguje z mlekiem. Robi się taki, pewnie ci się Eryk tak zbielał ten plastik w środku, tak? Nic na to nie poradzisz. Spox na pewno coś źle zrobił. On wszystko źle robi. Czy warto używać filtru, gdy mam dobrej jakości wodę w kranie? Nie zauważyłem wpływu filtru na poprawę smaku kawy. Filtr nie poprawi ci smaku kawy, to jest mit. Filtr zatrzymuje kamień kotłowy w wodzie. Pytanie, jaką masz twardość wody? Jeśli masz miękką wodę, to powiem wam inaczej. Nie traktujcie tego jako radę. Ja w swoich ekspresach w życiu nie użyłem żadnego filtra. W życiu. Dobry odkamieniacz, regularność. Jakoś nie zauważyłem różnicy. Kawa 90 zł dla widzów. 100 normalnie. Plus przesyłka. Siema Lans, siema, witam cię, witam. Karol, ile ekspresów dziennie średnio? Między 3 a 5. Różnie. Ale tak średnio licząc z ostatnich 4 lat to mi wychodzi chyba 3,5 ekspresu dziennie. MS Pietrak. Widziałem ten system Jura Sweet Phone. Dla mnie to jest bajer, słuchaj. No, ciężko mi się wypowiadać, czy to będzie działać, czy nie będzie działać, jak to będzie działać, jak będzie z czyszczeniem tego syropy, to jest ulep. Mnie się to nie podoba. Ja generalnie nie słodzę kawy, nie smaczę niczym kawy, nie dodaję żadnych syropów, więc dla mnie jest to obojętne. Jak to będzie działać? Tradycyjnie wyjdzie w praniu. No. Spox właśnie, będzie dziś stream? Będzie live? Daj znać. Grzesiek, jest różnica. Jest różnica taka, że ciepły odkamieniacz działa, a zimny odkamieniacz prawie nie działa. Więc wszystko, co jest przed grzałką, przez co płynie odkamieniacz, praktycznie się nie odkamienia. Pokazywałem to wcześniej na streamie. W tym przypadku to jest pompa, przepływomierz, membrana i elektrozawór pierwszy, które w ogóle ten odkamieniacz po prostu przez nie przepływa. Maciej, tak, coś widziałem, że te przystawki można kupić, jakieś tam kombinacje są, ale ja nie wnikam w takie rzeczy. Ja się nie bawię w żadne przeróbki, w żadne dodatki, nie przerabiam ekspresów, nie mam na to czasu, słuchajcie. Nie stosuję używanych części, chyba że na wyraźne życzenie w jakimś starym ekspresie, do którego już nowych nie ma. Tu jest wszystko tak, jak być powinno robione. Przynajmniej się staram.
Dariusz Sel, oczywiście, że wystarczy. I będzie taniej i prościej. No tylko tyle, że te banki się powoli filtruje ta woda. Ja nie mam do takich rzeczy cierpliwości. Dawaj, chłopie. Saeco Liryka? No prosty ekspres Saeco. Ani on dobry, ani on zły. Taki przeciętniak. Raczej in plus niż in minus, bym powiedział. Win to właśnie, rozmawialiśmy tutaj o tym na początku, że nawet Niwona o tym mówi głośno chyba w instrukcji, że za miękka woda do ekspresu nie jest dobra, ale jeszcze nikt się tutaj nie odnalazł taki, co by to sprawdził dlaczego. Ja też to słyszałem i to od osób zajmujących się filtracją, ale nie zapytałem dlaczego, a chętnie bym ten temat zgłębił. Idę po następny dzban wody. Się nam zrobiło takie Q&A zamiast naprawy, no ale dobrze, bo jest spokojnie, mogę sobie tu potestować różne rozwiązania. Live'y będą bardziej, tak jak i u Szymona, z napraw, no ale jest ok dla mnie. Jak się nie nudzicie, zresztą jakbyście się nudzili, to macie magiczny przycisk zamknij. Także chcecie zobaczyć, jak próbuję umyć ten ekspres z zewnątrz, bo wewnątrz to muszę iść do zlewu, ale jestem ciekaw, jak go złożymy. Jeszcze te wężyki wyczyścimy. Jak to będzie puszczać tą moją chemią? Ciekawy jestem. Dariusz, kawa w ziarenkach smakowa to ulep, który potrafi zepsuć młynek, pozaklejać wszystko w ekspresie. Nie wolno, nawet jest to w instrukcji. Raz użycie ziarenek smakowych, kupujecie sobie ekspres, używacie ziarenek smakowych, coś się zepsuło, zawozicie go do autoryzowanego serwisu, tylko poczują zapach tej kawy. Dziękujemy, nie ma pan gwarancji. Nie wolno, nie wolno. Słuchajcie, w kawiarni jak wam parzą kawę, to nie parzą wam kawy smakowej, tylko parzą wam te wszystkie jakieś tam zimowe kawy, jesienne kawy, cynamonowe, cuda, przeróżne. Parzą wam zwykłą czarną kawę, robią do tego mleko i dolewają monini najczęściej, tych syropów, takich przyjrzyjcie się, one stoją na barach w kawiarni. Mam przypadek klienta, który 10 lat używał kaw smakowych i nic się w Saeco, bo to akurat Saeco było nie stało. A mam przypadek klientki, która pojechała z mężem na wakacje, teściowa przyjechała się tam psem chyba opiekować, czy zwierzem jakimś i raz użyła kawy i młynek szlak trafił. Nie ma reguły, ale po co ryzykować? Co tam jeszcze piszecie? No MS Pietrak tam z tą twardością na pewno jest tak, że jak jest woda zbyt miękka, to się ta pianka na kawie, ta krema włoska nie utworzy, bo nawet jak jeszcze zajmowałem się gastronomią, to w filtrach wody do tych takich kobył gastronomicznych stosuje się bypassy, głowicy z bypassem, czyli że na przykład 80% wody jest filtrowane, a 20% nie, żeby właśnie nie była za miękka, żeby jej nie wyjaławiać za bardzo. No już nie pamiętam dokładnie, o co tam chodziło. World at Game, dokładnie. Philips i Saeco to jest ta sama firma w jakiś tam sposób. Ja nie znam tych koligacji tam ich majątkowo-właścicielskich, ale zaparzacz Saeco poza kosmetycznymi zmianami zaworka na głowicy, z takiego z dzióbkiem na kulkę ze sprężynką, a teraz na sprężynkę z tłoczkiem, to się w ogóle nie zmieniło, one wszystkie pasują do siebie. No tam jest drugi typ zaparzacza Saeco do większych maszyn typu Saeco Aulika, ale to jest sprawdzona konstrukcja i ona działa. No. No widzisz, World at Game, no i te stare ekspresy są długowieczne, te nowe już takie nie są. Grzesiek, a to akurat dobrze, no woda, generalnie w Polsce woda jest twarda, nie jest to jakiś tam, że na całym obszarze Polski. Dobra, słuchajcie, od kamieniu się naleje wody, on tu płacze jeszcze o opróżnienie tacki na skropliny, ale to go oszukamy, bo ta tacka jeszcze nie jest pełna. Zapaszmy jakieś kawy, obejrzyjmy go teraz dokładnie.
I ja muszę napisać do klienta, czy coś tu mam działać z tym ekspresem, czy tylko ten młynek naprawić. Nagrzewanie, jak widzicie, dam was bliżej. Trochę jeszcze kawy. To włożymy, żeby podregulować młynek. Dobra, niech się nagrzeje. Cześć Kofi, mam nowego EQ700, czy mam na coś uważać w tym ekspresie? Dbaj zgodnie z instrukcją. Dbaj o zaparzacz, bo Siemensy lubią brudzić tam pod zaparzaczem. Wyciągaj ten zaparzacz, zaglądaj co tam w środku. W sobotę będzie film o EQ6, to zobaczycie trochę więcej, bo było trochę walki z tą EQ6. Ten dźwięk, który słyszycie, o ile słyszycie, to właśnie ktoś pytał, odparowuje się grzałka kanałem zwrotnym do tacki. Krzysztof Jaworski, jeśli miałbyś kupić nowy ekspres za około 4000, to wybrałbyś Seiko czy DeLonghi? DeLonghi, od razu ci mówię DeLonghi. Z tych nowych modeli DeLonghi. Grzech. Hej, mam dynamikę od prawie 2 miesięcy, a ekspres już mi nakazywał 2 razy od kamieni. Czy to norma? 2 godziny już live'a prowadzimy? O matko, będziemy powoli się zbierać. Która to godzina? Pierwsza. Wróć do pytania. Tak, Grzech. Ekspres nie bada, czy jest zakamieniony w żaden sposób. Ekspres po prostu liczy kawy. Liczy kawy, liczy mleka. To jest, przypominam. Dzięki, Little Span. Dzięki. Nie wiem jaka to waluta, kanadyjski dolar pewnie, ale bardzo ci dziękuję. Thank you very much. Kawa. Zróbmy kawę mocną. Tylko wiecie co? Wyrzucę fusy. To już wam pokazywałem na którymś filmie. No widzicie, nawet jest tu trochę mokro. To już wam pokazywałem na którymś filmie. Żeby sobie zbadać, jak ładnie wyglądają fusy, trzeba tutaj zrobić chłopakowi. Trzeba się ulać, ale to u mnie normalne. Trzeba mu tu zrobić pierzynkę, żeby sobie gładko spadał, bo to tak też wyprzedzając było na ostatnim filmie. Pytacie, że rozpadają mi się fusy, nie są takie ładne krążki. No, po to jest ten kolec, żeby one się rozpadały, żeby się tu więcej zmieściło. No zobaczymy jak to wyjdzie. Kołderka ułożona. Ustawiamy moc, power na maksa. No i coffee. Będzie live. Dzisiaj zapraszam do Szymona, do Spoxa na live, na kanał Wielki Elektronik. Sam się tu zareklamował. Dariusz, jakiej chemii używam? To nawet od Szymona smałpowałem do takiego ostatniego szlifu. To żadna reklama. Tego to nie ruszy. To jest jak już mam ekspres umyty, odtłuszczony, to robi taki ostatnie przetarcie. To nie zostawia smug. Ładnie to czyści plastiki. Tenzi. Różne smaki. Słuchajcie, teraz mam fioletowy akurat. Ja to nazywam smaki. Zatrzymajmy kawę. A to, no to mam już zużytą butelkę. Meglio odtłuszczacz. ME, napiszę wam. Jak znajdę myszkę. Bardzo fajny odtłuszczacz. Tak się on nazywa. I to będziemy zaraz próbowali ściągnąć ten syf. Kawa, jak widzicie, no naprawdę ładnie parzy. No. Nie powiecie, że źle ta kawa wygląda, nie? Damy to tu. Zamuliło mnie. Zawiesiłem się. To teraz zobaczmy te fusy na kołderce. No widzicie, rozpadły się, ale no bo walnęły w ten przedziałek, nie? No ale chyba, zobaczcie, jest dobrze gruby ten cake, tak zwany. Na cake'a poproszę ostrość. O, widzicie? No on się rozpadł, ale i grubość jest sensowna. I ta kawa wygląda, więc pomimo, że jest brudny ten ekspres cały, no to ja uważam, że kawę robi dobrą. DeLonghi robi całkiem dobrą kawę. Dobra, słuchajcie, wyłączamy go. Jeszcze sprawdźmy tylko, czy woda leci. Mleka nie sprawdzimy, bo i jak. Woda. Tylko gdzie tu jest woda? Drink. Gorąca woda. Where are you?
Działa. No i teraz pozostaje pytanie do klienta. Czy robimy mu przegląd? Chociaż już połowę tego przeglądu zrobiliśmy, no ale trzeba te uszczelki powymieniać, słuchajcie. Dobra, zróbmy tu trochę miejsca. Wyłączmy go. Przy okazji mi się szklanka umyje. Łapki w górę. Drugi live w ciągu dnia. Szymon, może zrobimy ciągiem 7 dni live na zmianę. Jeden śpi, drugi prowadzi live'a. Bartłomiej Korasiak, czy ty Tipli planujesz, czy zakładasz Patronite? Wiecie co, to Tipli jest tak na razie... Nie wiem, nie myślałem o tym. No wiadomo, że każda pomoc się przyda, bo słuchajcie, no jednak nagrywanie tych filmów trochę czasu zajmuje. Ja w tym czasie, co już tutaj 2 godziny i 4 minuty robimy, to już bym pewnie ze 2 ekspresy kończył. No ale ja mam z tego fan, no i to o to chodzi, tak? Nie myślałem o Patronite, bo na Patronite trzeba by jakieś... No coś dać więcej, a ja nie wiem, co mógłbym dać więcej. No to wszystko do przemyślenia. Kanał istnieje od 19 marca bodajże, czyli no 3 miesiące równo. I tak jest fajnie. Tych treści musi być więcej. Nie myślałem. To do przemyślenia na przyszłość. Spox, znowu Kartlin w Siemensie, ratuj. Zaraz ci tutaj prześlę numer konta, drugi 1000 i ten pierwszy z odsetkami i wiesz. No to jakby instrukcję już masz. Masz ją na swoim TikToku, masz ją u mnie na grupie na Facebooku, masz ją na grupie Szymona Wielkie Pola Masowe, tam masz też instrukcję co zrobić. No to obejrzyj, jak zapomniałeś i słuchaj. Mario Skłew, sporo czasu to odkamienianie, bo ja odkamieniam czubatym zbiornikiem. Chcę, żeby to się porządnie zrobiło. Poza tym zrobiłem to też celowo, żeby mieć czas z wami trochę pogadać. Czy jest jakiś sposób na brzęczący elektrozawór? Pyta Dariusz. Tylko wymiana. Tam się coś dzieje, nie mam rozebranego. Tam się coś zwichrowuje. Testowałem to na wszystkie strony, nic nie pomagało. Wymieniałem tłoczek i tak bzyczał. Tylko wymiana. A już w serwisie, gdzie bierzesz za to pieniądze to i dajesz gwarancję, to nawet nie ma co się nad tym zastanawiać. Kto się ma zamknąć? Nie rozumiem, Szymon. Czy w przypadku DeLonghi to model podstawowy różni się czymś znacząco od takiego wypasionego poza wyświetlaczem i obudową? Nie. Nie różni się. Tak naprawdę, no wiadomo, jak macie manualne spienianie, to często jest tylko jedna grzałka, czyli jak tu jest taka po prostu dysza i ona się po prostu podgrzewa do wyższej temperatury. Natomiast bajery, no ja tam nie wiem, nie mam doświadczenia z tymi cold brew wynalazkami, ale z tego co ja kojarzę, niewiele wiem o cold brew, ale z tego co ja kojarzę, to cold brew to się robi trochę szybciej niż w ekspresie. Znaczy trochę wolniej, nie? Że to nie jest takie, że cold brew poproszę, mamy cold brew. No nie, no. Ale może ja się nie znam, no ja nie jestem z czasów cold brew. Nawet nie piłem nigdy, a chcę spróbować. Więc to są bajery, słuchajcie. Można kupić DeLonghi podstawowe chyba za 1300 zł. Nawet aż sprawdźmy, wiecie? Bo jestem ciekawy. Czy jeszcze można kupić Magnifikę? I za ile? O, macie taki odnowiony, to nie. Szukam nowego, poczekajcie. Mamy to. Macie tutaj taki... Dodaj przechwytywanie okna, ok. Ok, zobaczcie. 1429 zł. Ten ekspres ma wszystko, co potrzebujecie, chyba że zależy wam na automatycznym spienianiu. Chociaż nigdzie w knajpie, w kawiarni nikt wam nie spienia mleka automatycznie. Wszyscy to robią dyszami. Przyjrzyjcie się, jak będziecie gdzieś koło kawiarni przechodzić. To jest ekspres, który wszystko ma. On, jeśli chodzi, teraz wam już widzicie ten ekspres, ja go schowam gdzieś tu do rogu. Schowam go gdzieś tutaj. O, weźmy go, dajmy tu. Swoją gębę zasłonię. Ten ekspres ma taką grzałkę. Dokładnie taką samą, no tam może szczegółami się różni, ale konstrukcyjnie windę napędu. Identyczny zaparzacz. Identyczne elektrozawory, tylko on ma jeden elektrozawór, z tego co pamiętam, no bo tutaj dyszę odkręcacie po prostu tą wajchą, którą widzicie tutaj. No i to wszystko.
To się niczym nie różni, słuchajcie. No wiadomo, te takie najdroższe to już mają jakieś szmery, bajery, cholery, ale... Bluetoothy. Po co wam Bluetooth w Expressie? Powiedzcie mi, chciałbym poznać waszą opinię. Jaki jest sens Bluetootha w Expressie? Dobra, bierzemy się za skręcanie go. Ja go umyję z zewnątrz, albo właściwie to napiszę do klienta. Poczekajcie. Przerwa, muszę zadzwonić do klienta. Zaraz do was wracam. Dociągniemy do 3 godzin, myślę, max i kończymy, bo nie chcę, żeby wam zbrzydła moja gęba. 2 minuty przerwy. Jestem, sorry. Dobra, do klienta napisane, bo nie dodzwoniłem się. Co tam piszecie i składamy go. Clean Wielki Elektronik. No, naprawcie sobie. Zróbcie samo odkamienianie w tym Siemensie, mówię wam, zresetuje się. A ile kaw pijecie dziennie? Bo to też jest ważne. Grzesiek, czy po odkamienianiu luźny cake to norma? Póki co zrobiłem jedną testową, jeszcze nie używam, póki nie zakończę serwisu zaparzacza i wyjścia gorącej wody do niego, ale czasu wiecznie brak. Bluetooth może nie ma sensu, ale sterowanie i zmienianie ustawień apką na przykład jest w miarę wygodne. No tak, ale możesz to zrobić z pozycji menu. O tym Wielki Elektronik. Nie załapałem. To już teraz kumam. Artur Kuk, po co Bluetooth? Wstajesz z łóżka, włączasz kawę i zanim dojdziesz do ekspresu kawa gotowa. Już ci mówię. Trzeba trochę poprawkę do twojej wypowiedzi. Po co Bluetooth? Wstajesz z łóżka, włączasz kawę, ekspres ci się płucze do filiżanki, potem robi ci tą kawę, pijesz popłuczyny z poprzedniego dnia z kawą. Ja bym zrozumiał Bluetooth, jak ja bym mógł do ekspresu wysłać informację, przynieś mi kawę do łóżka. No dokładnie, Krzysztof, to co piszesz. Po włączeniu ekspres się płucze. Więc to co powiedziałem przed chwilą. Dobra, słuchajcie. Jaki jest sens Wi-Fi w laptopie? A słyszałem, że ty wymontowujesz wszystkie. Dobra, skręcamy go. Odpisał coś klient? Nie odpisał. Wyłączmy go z prądu, bo może być śmiesznie. Nie no, kurna. Prysznic trzeba wziąć po czyszczeniu tego ekspresu.
Ja go będę rozbierał, bo jak dostanę informację o przeglądzie, no to będziemy to wszystko czyścić tu po kolei. Ale chcę umyć obudowę, żeby on się już nie kleił. Więc zaschlaczek dla klienta do pokazania. O! Akceptuję, pozdrawiam. No to nie skręcamy ekspresu. To słuchajcie, no nie będę już robił tego przeglądu przy Was, bo będę to wszystko czyścił, będę potrzebował zlewu. Pogadajmy jeszcze 15 minut i kończymy. Będą takie naprawy, jak się nauczę skupiać bardziej na naprawie, a nie gadaniu z Wami. Nie odciągacie uwagę. Umówmy się, że działamy do wpół do drugiej i kończymy. Także walcie pytaniami, jak macie jakieś. Odwrócę. Niech to tak profesjonalnie wygląda. Słuchajcie, że tu taka maszyna stoi. A co? Jeszcze jakby ostrość złapało. LEDy widać, to dla Szymona, tam, tak żeby miał świadomość. Co tam się śmiejecie? Co tam się ze mnie śmiejecie? Dla patronów kawa z odkurzacza. O! To jest pomysł, widzisz, ominęło mnie to. Dobry pomysł, Allegro. Kawa z odkurzacza. Pokazać Wam? Nie mam jak, za wielki ten odkurzacz jest. Dobre, Lance, tak, dobre, Cafe Corso, chyba nic z tego, dobrze, no chyba, że masz ekspres z wbudowanymi głośnikami. Bluetooth to taki zbędny bajer do wyciągania kasy od gadżeciarzy. No, jakby jestem w stanie zrozumieć gadżeciarzy, że lubią mieć takie rzeczy. Ostatnio mnie klient pytał, czy sprawdzałem Bluetooth w jego Nivonie. Nawet nie wiedziałem, że jest. Nie bawi mnie to, nie jest mi to do niczego potrzebne. Jest taka opcja? No, Maciej Bajurny pisze, że jest opcja przy Bluetooth, żeby nie pukał, tylko od razu zaparzał kabel. No tak, ale to jest jakby... On się powinien płukać i przy wyłączeniu, nawet przy wyłączeniu jest ważniejsze to płukanie niż przy włączeniu, żeby opłukał tą kawę, żeby nie zasychała w wylewce. Bartłomiej Krasiek, Wielki Elektronik znowu robić konsolę dla więźniów Żenet niepotrzebny. O, tam jest nawet zakazany. The Tolkade. Mówicie, że bez sensu połączenie zdalne z ekspresem, a powstał nawet kod odpowiedzi 418, który mówi, że dane urządzenie nie jest ekspresem, a czajnikiem. Miałem o co chodzi. Ponawiam z Premium Sounds, ponawiam pytanie wcześniej. DeLonghi Dynamica Plus. Czy Philips Latego 4300 pod kątem niezawodności i trudności napraw? Łatwiejsze na pewno jest Philips w naprawach, ale jeśli chodzi o niezawodność, to w ogóle nie ma porównania z DeLonghi. DeLonghi jest lepsze. Latego to ekspres jeden z bardziej awaryjnych ostatnimi czasy. One chyba 3 lata są na rynku, niecałe. Ja ich robię, żeby Was nie skłamać, w tym roku to już ze 40. Jak nie lepiej. Nie liczyłem, nie prowadzę takich statystyk. Musiałbym siąść do Excela. Latego jest prostszy w naprawach, bo tutaj widzisz, no. Dynamikę masz bez plusa, co prawda, ale to jest kwestia chyba tylko ekranu. Masz jak na dłoni. Ile kosztuje przegląd takiego ekspresu w serwisie? 350 zł brutto, jak nie ma żadnych wypadków. Idzie do mnie klient. Sekundunia. Zaraz wracam. Jestem, słuchajcie, jestem. Pojawiam się i znikam.
Ile kosztuje przegląd? 350 brutto, ale to jest taka cena wyjściowa. Bo to różnie bywa, słuchaj. I też zależy od ekspresu. Jura 450 brutto. To też zawsze się bierze pod uwagę, ile czasu z nim zeszło. To nie jest, jakby, nie wiem jak mam to powiedzieć, no to są ceny wyjściowe i to są ceny na dzień dzisiejszy, a to się też potrafi dynamicznie zmieniać. Ten odkamieniacz, który wam pokazywałem, 5-kilowy Kamix, ja za niego 1,5 roku temu płaciłem 79 zł za 5 kg, teraz płacę 230. Zadałem nawet pytanie producentowi, bo ja to bezpośrednio od producenta kupuję. Co się stało? No, proszę pana, gaz. To jest proces chemiczny, krystalizacja. Najdroższym składnikiem odkamieniacza Kamix stał się gaz. Tak jak w pizzy. Zamiast pójść do sklepu 2 godzin oglądam live. A dzięki, fajny komplement, Paweł. 4 razy 2 było robione, no to nie wiem co robicie źle. Przyjedź, adres masz, Szymon, Wielki Elektronik, przyjedź, siądziemy, włączymy kamerę i ja wam pokażę, jak wy nie umiecie obsługiwać tego ekspresu. No. Co ci mam powiedzieć? No. Przy okazji miecia ci ukradnę, tak jak tam się odgrażam. MS Pietrak, jak masz wybór 2 ekspresów w tej samej cenie, pierwszy z Bluetooth, a drugi bez, to weźmiesz ten z Bluetooth. Nie interesuje mnie ten parametr. Być może, no jak coś dają gratis, to przecież to jest najlepsza cena, słuchaj to. A, widzisz, to kodę. Ja nie załapałem, że ty o kodach HTTP. Słuchaj. Za dużo tu, wiesz, pomysłów. Dzięki szefie pomogłeś mi podjąć decyzję, zakupię w takim razie DeLonghi i zobaczymy jak to będzie. No, też bym tak zrobił. Co wchodzi w zakres takiego przeglądu? Jest film na kanale. Jest film, słuchaj, na kanale. Nawet chyba dynamiki. Zaraz sprawdzę. Albo i nie sprawdzę. Spróbuję nie wyłączyć transmisji. Jest film na kanale, dokładnie nazywa się, słuchaj, nie mogę go znaleźć. Teraz go nie mogę znaleźć, ale był na pewno. Przegląd serwisowy Expresso DeLonghi Dynamica, bez dubli 11. Obejrzyj. Wymiana wszystkich uszczelniaczy, sprawdzenie wszystkiego, wyczyszczenie elektrozaworów. Dużo z tych rzeczy, które już zrobiłem. Wyczyszczenie tych wężyków, sprawdzenie młynka, sprawdzenie tego wszystkiego, rozebranie młynka. No takie doprowadzenie ekspresu do stanu zbliżonego do nowości, słuchaj. Siemanko, Łukasz. Patryk Ciepły. Ja mam dokładnie ten model DeLonghi. Jedyne co wymieniłem to większość uszczelek na Nord są za grosza, a najdroższa część to nowy pojemnik na mleko, bo z wygody myłem w zmywarce. Tak, nie myjcie tych pojemników w zmywarce, bo wam się popsują. Na Nord rzeczywiście można wszystkie części do tego ekspresu kupić, także dobra, żeby tak nie było, że ja nic nie robię. Jezus! Ściągnijmy te o-ringi, paskudniki. Patrzcie sobie tu. No one wyglądają ohydnie. Te o-ringi też są w skład przeglądu. Też wchodzi wymiana ich w skład przeglądu. Wyczyszczenie tego zgnilca mlecznego. Się nie ma co przejmować, że się rozpadł, wcale mu się nie dziwię. Wyczyszczenie tej wylewki. Ja to będę wszystko teraz, jak skończymy live'a, robił. Na którymś live'ie zrobimy to razem, ale no widzicie, chciałem się trochę skupić na rozmowie z wami. To jest pierwszy taki testowy, nieoficjalny, nazwijmy to. O matko, jaki zapach. To jak sole trzeźwiące, słuchajcie, powąchać te uszczelki. Tak się to czyści. No pytają mnie często klienci, jak to czyścić. No tak się to czyści. No to nie ma, to ja nie mam jakichś tutaj magii. O, coś tu też jakieś żyjątko. Nie wiem.
chyba kluch mleczny. Tak się to czyści. Ja też to czyszczę szczoteczkami. Tu nie ma technologii, że wrzucicie ekspres do tajemniczego urządzenia i on się sam wyczyści. No trzeba to ręcznie myć, no i to trwa. I to kosztuje. No. Cześć, właśnie dołączyłem do Long Dynamika. Z lewej strony budowy grzałki jest kanał odprowadzający wodę z czarnego przewodu. Było tam dużo błota i ciekło pod maszynę. Czy to jakaś usterka? To jest wada tych ekspresów. Mówisz pewnie o tym. Tu masz ten wężyk. Jego tu widać. Czekajcie, ISO trochę zwiększę. Będzie lepiej widać. O. Tu idzie ten wężyk z kanału spustowego. On idzie tam za grzałką. Wyłączyłem go, mam nadzieję, z prądu. I wchodzi tu. Cały ten element jest kanałem spustowym. On tutaj ma ujście. Pokażę wam. On ma tutaj ujście. Widać, jaki tu jest syf. To jest taka ociekaczka, że jak wyjmiecie tackę zaraz po parzeniu kawy, to tu zawsze jeszcze trochę woda kapie, więc żeby wam na blat nie poleciało. Ten cały element po wyjęciu tej grzałki, będę robił o tym film na pewno, dobra, zjedźmy z tym ISO trochę, bo się widno zrobiło. To się całe wyciąga razem z grzałką, wyciągamy ten, musimy wyciągnąć tą górną grzałkę, tu wysunąć sobie ten, w tej pozycji to ciężko wychodzi, wysunąć sobie ten elektrozawór, podkręcać tu wszystkie przewody, zdjąć ten panel przedni tutaj i wtedy wyciągacie całe to i tam jest syf. No bo tędy spływa kanał spustowy, jak sama nazwa wskazuje. Tam jest syf, jak ten syf powłazi, tam plastik dotyka plastiku, chyba w dynamikach już jest papierowa uszczelka, kiedyś jej w ogóle nie było. To słuchajcie, jak tam powłazi kamień, to zaczyna przeciekać i ta woda, która tu się pojawia, to ona cieknie tam z tyłu. Trzeba to wyciągnąć, wyczyścić, wysuszyć. Co robię o tym film, bo to jest przypadłość wielu DeLonghi, nie tylko dynamiki. Silikon, taki powyżej 100 stopni, ten mam akurat na 300, można wydechy uszczelniać, ale całą tą uszczelkę trzeba tam zrekonstruować silikonem, zamknąć, podsuszyć, dać mu na noc zostać i po temacie. I to jest ten temat, o który ty pytasz. Czy naprawiałeś już, Anonim Siemka, czy naprawiałeś kiedyś ekspres przemysłowy albo taki coś z kawiarniach? Mam na myśli takie ogromne ekspresy. O matko! W setkach. Ja kiedyś tylko tym się zajmowałem, głównie parę lat temu. Trochę tego przerabiałem, ale powiem wam, dźwiganie, do tego trzeba 2 osób. Bardzo dużo po Polsce jeździłem, tłukłem tych kilometrów naprawdę, chyba 80 000 rocznie. No i jakoś tak przerzuciłem się na te lżejsze, bo i plecy mnie już bolą, wiecie, to już taki wiek, no co poradzisz. Na razie, Wojciech, korzystaj z pogody, bo u nas też tak postraszyło burzą, ale się rozjaśniło. My też już kończymy za 5 minut. Słuchajcie, ostatnie pytania. Ostatnie pytania w konkursie. Kto pierwszy, ten lepszy? W ogóle zapraszam na kawę do mnie, spróbujecie sobie tej pychotki. Adres macie na stronie www. Tylko pruszków, pamiętajcie. www.coffee.store. Fiatem Pandą zrobiłem 50 000. Jeździłem Fiatem Pandą. Skąd wiesz, Szymon? Jeździłem Fiatem Pandą przez 3 lata. Kupiliśmy na chwilę Fiata Pandę, żeby było czym jeździć po pewnych tam zmianach, roszadach. 3 lata nim jeździłem, zajeździłem silnik, naprawiłem silnik i sprzedałem. Sprzedałem drożej niż kupiłem. Także śledzisz mnie, Szymon? Dobra, Wojciech Kucharski, Jarek Sosnowski, siema Bartuś, siema Jarek, siema. Kamil Radocha, nagrasz jakiś szybki poradnik, jak rozebrać spieniarz do mleka, aby dokładnie go wyczyścić? Pewnie tak, ale to słuchajcie, po kolei, na spokojnie, będzie. Bo to przydatne. Mam nadzieję, Kamil, że pytasz o DeLonghi, tak? Czy lubisz frytki z Fox? Uwielbiam. A co, zamówisz mi frytki? Dzięki. Gdzie najlepiej kupować te o-ringi? Przy jednostce zaparzającej i dyszy z wodą pod ciśnieniem. Nord.pl. Ja wam to napiszę. To jest największa hurtownia części w Polsce chyba. A wymieniasz wtedy wkręty, Patryk Ciepły, bo 2 wkręty mają styczność z wodą i u mnie są już mega skorodowane. Ale ty pytasz, Patryk, o... O które wkręty pytasz, Patryk? Bo nie wiem, jakoś zgubiłem się.
Krzysztof, na studiach, ja wam powiem tak, bo to słyszę też u Szymona na live'ach, widzę takie pytania. U mnie się widzę, teraz właśnie pojawiają. Żadne studia was. Generalnie ja skończyłem energoelektronikę i elektronikę przemysłową. Taki jest mój zawód. Jak kończyłem studia w 2003 chyba roku, na Politechnice zresztą Świętokrzyskiej, tam gdzie urzęduje nasz majonez kielecki, to dla mnie nie było pracy w tym kraju. Bo to są jakieś elektroniki wysokich mocy, elektrownie atomowe, cuda niewidy. No i z racji tego, że moim hobby zawsze była jakaś informatyka, jeszcze na programowanie jakieś bawiłem, komputery. Teraz to wypadłem z obiegu, ale tak było. Poszedłem do pracy w banku, no ale praca w banku to była zaczepka, żeby do Warszawy przyjechać, bo tu w Warszawie jestem od 2003 roku. I to jest tak, na studiach jak chcecie projektować, coś wynajdować, pracować przy jakichś badaniach, to takie zawody jak mój są fajne, czy zawody fizyczne, techniczne generalnie. Natomiast jak chcecie pracować w serwisie, naprawiać tak jak Szymon elektronikę, laptopy, komputery, czy jak Daniel Rakowiecki, jakieś cuda on naprawia, naprawdę bardzo lubię go oglądać, fajne te rzeczy pokazuje. Tego was nie nauczą na studiach. Jasne, jakiś tam podstaw trzeba gdzieś się nauczyć, ale nauczycie się danej dziedziny, mówimy o serwisie, no bo o tym mogę mówić, bo coś o tym wiem, nauczycie się w serwisie. A ja dlaczego naprawiam ekspresy? Przypadek. To w życiu, życiem rządzi przypadek, ja już w moim wieku to wiem. Akurat szukałem pracy, szukałem zajęcia, trafiłem takie. No i tak zostało od nastu lat, słuchaj. Tak palnąłem. No patrz Szymon, zgadłeś, Fiat Panda, dobra, gdzie masz kamerę? Gdzie siedzisz? W lodówce się schowałeś? DeLonghi? Tak, Kamil, pokażę DeLonghi dzbanek, jak się czyści. Następnym razem będą frytki, sam żeś majonez. No ty jesteś majonez kielecki, ja to mogę być kielecki scyzoryk, bo ja się urodziłem w Świętokrzyskim. A ty z tego co pamiętam, Szymon, to ze Świętokrzyskiego, to ty się tu przykleiłeś tam tylko do małżonki. Pytam o te długie krety, które wyciąga się przy demontażu tego ociekacza, o którym mówiłeś. One są u mnie, nie są u mnie ocynkowane. Nigdy nie spotkałem się z tym, żeby były zardzewiałe, ten jeden u góry czasami. Jeśli są przyrzewiałe, to wymieniam, ale rzadko. Wiesz może dlaczego po wymianie czujnika wody Wióra C600 Express dalej wyświetla, że nie ma wody? Słuchaj, a może masz w zbiorniku magnesik rozpuszczony, bo to się zdarzało. On po prostu traci szczelność i wypukał się. Przyłóż, nie wkładaj zbiornika wody, przyłóż tak mniej więcej w tym samym miejscu, co masz na zbiorniku magnesik. Przyłóż magnes i zobacz, czy ekspres będzie próbował startować. Dobra, słuchajcie. Kończymy, bo więcej tu przegadałem niż narobiłem się. Następny live prawdopodobnie w niedzielę, ale jeszcze wam potwierdzę, czy na kanale Społeczność, czy na Facebooku. Także zapraszam do grupy na Facebooku Coffee Doctor. Jest tam już ponad 200 osób, więc fajnie. Tam zadajemy pytania, słuchajcie. Tam zadajemy pytania, tam dostajemy odpowiedzi, bo ja nie ogarnę was wszystkich. Jest was już za dużo, a z dnia na dzień jest was więcej. Dziękuję wam wszystkim za przybycie. Ile was tu jeszcze wytrzymało te moje ględzenie? 108 polubień. Reszty nie rozumiem. Nieważne. Miło było, słuchajcie. Fajnie, że przyszliście. Ja sobie to przetrenowałem. Wiem już, z czym to się je. Także zapraszam do grupy na Facebooku. Subskrybujcie, dajcie łapkę. I to wszystko. Ostatnie jeszcze przeczytam pytania. Masz bardzo zaspamowaną stronę słowami kluczowymi. Ostrzegam, bo Google może dać shadowbana na twoją stronę, jak to wykryje. Działa tak od 4,5 roku i będę ją zmieniał, ale ja już tak naprawdę reklamy nie potrzebuję. Jestem tu po kokardę zasypany, a YouTube jeszcze dokłada tą reklamę, także... Ale dzięki za informację, no przyjrzę się temu. Będę zresztą tą stronę zmieniał, chcę ją uprościć, bo ona jest... Ta nasza strona Coffee Doctor jest jeszcze za czasów, gdzie robiłem gastronomię i tam jest bardzo... Tak ludzie mi nawet to mówią, że strasznie poważnie ta pana strona, tak aż strach przyjść ze zwykłym ekspresem i coś w tym jest. Pozdrawiam was. Powiedz proste, czy starsze WMF z serii domowej są warte zainteresowania? Nie znam tych sprzętów. Robiłem kiedyś WMF-y, ale te takie krowy wielkie w dużych firmach, takie coś podobne jak na stacjach benzynowych stoją. Nie chcę się wypowiadać, nie znam. Pozdrawiam was jeszcze raz. Spodziewajcie się następnego live'a, na którym trochę więcej porobimy.
Pogadamy też oczywiście. Pozdrawiam wszystkich znajomych i nieznajomych. Zapraszam, obserwujcie, trzymajcie się. Pozdrawiam Was, cześć. I tu, jak uczył wujek Szymon, jak nacisnę zakończ transmisję, to jeszcze będziecie mnie chwilę oglądać. Więc ja naciskam zakończ transmisję. Miłej środy życzę. Pozdrawiam. Do zobaczenia wkrótce.